Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl, a ze mną są moje wspaniałe osoby grające w postaci Lenki z fanpage'a RPGowa Lenka i członkini ekipy RPGówka. Cześć wszystkim! A także Jasmet z kanału Zębatka RPG oraz cosplayerki z Jasmet Zone. Dzień dobry. I w osobie Bleddyna. Cześć. Jest najbardziej kolorowy z nas wszystkich. Który jest najbardziej kolorowy, Dorobiłem się kolorowego telewizora. Gramy dzisiaj w Werwdowna, kontynuujemy przygodę Czczesława z dodatku Legendy Barsawi Haven, czyli Legendy Barsawi Przyczółek. I może na począteczek ktoś przypomni, co się działo w poprzednim odcinku. Dawaj, Lenka. No Było najmniej. to ostatnim razem to nasza drużyna spotkała tą laskę, która, przepraszam, nie pamiętam jej imienia, ale generalnie Czy też Drusilla. Drusilla. Więc Drusilla dla nas miała zadanie, że mamy się dowiedzieć, co się stało z jej zaginioną ciotką, tak? Tak. Przyszywaną. Generalnie masz trochę notatek moich na kanale Airdownowym, jakby ci to miało pomóc. I tak, no właśnie. No i musieliśmy udać się do przytułku jak Jałmużna Gerlen, tak? Gdzie ta ciotka pomieszkiwała. No i tam na miejscu się okazało, że zaginął ktoś jeszcze. Że jeszcze jedna osoba, która mieszkała w tym przytułku, zniknęła. No i generalnie to jest ta tajemnica, którą staramy się rozwiązać. A przy okazji, nie wiem, czy szykuje się w tym mieście przewrót? Wydaje mi się, że tak. Ktoś jeszcze coś chce dodać? Że prawdopodobnie ciotka, a wcześniej jeszcze jeden ork, Heurus, z tego co pamiętam, zniknął w tajemniczych okolicznościach, tuż po kontakcie z Grizem Złote Oko, który miał do nich całkiem niezły interes. I Griz, jak się okazuje, jest zamieszany całkiem w sprawy okołowładzowe, nie powiem, że okołorządowe, bo rząd to jest bardzo szumne określenie na przyczółek, ale okołowładzowe. Więc ciężko generalnie go podejść, ale jest bardzo dużo osób, które bardzo chciałyby go udupić i bardzo, bardzo go nie lubią. No i w tym momencie wkręcamy się pomiędzy ludzi Griza i jesteśmy prowadzeni na jakąś formę testu, żeby pokazać, że jesteśmy przydatni i umiemy się bić. Tak. Spoiler, nie umiemy się bić. Tak, siebie. Wieczorne czy też nocne spotkanie z Grizem Złote Oko w okolicach muru oddzielającego przyczółek od ruin zaginionego miasta Parlind. Finalnie kończy się tym, że Griz Złote Oko prowadzi was w głąb Pokrawków, czyli dzielnicy Parlind, która kiedyś była dzielnicą mieszkalną tych ruin, tego miasta starożytnego, które kiedyś było stolicą Barsawii, kiedy ta była prowincją Imperium Terańskiego. Teraz Okrawki są raczej czymś w rodzaju zrujnowanych slumsów, w których mieszkają wyrzutkowie z przyczółka, czy też osoby, które w przyczółku nie mogły zagrzeć swojego miejsca. Liczne gangi, z którym jednym kiedyś przynajmniej Sepris miał do czynienia w postaci szmaragdowych łez, oraz wszelkiego rodzaju żebracy, biedacy, ogólnie w większości margines społeczny, wyrzucony z przyczółka lub który porzucił przyczółek po to, żeby szukać szczęścia w ruinach Parlind. I raczej jest to ponure miejsce. Pełno tutaj jest także różnych okropieństw, które w Parlind pozostały po pogromie, różnego rodzaju konstrukty, czy to horrorów, czy to terańskiej magii, które wypaczone przez pogrom snują się gdzieś tam między ruinami, napadają na dawców imion, czy też żywotrupy, których też tu pełno, czy wiele innych niebezpieczeństw, jakieś dziwne stworzenia, dziwne zwierzęta nocne, nocni łowcy. No i teraz dostaliście, czy propozycję, bardziej polecenie od Griza Złote Oko, że jeżeli chcecie jakby głębiej wejść w nim w jakąś relację biznesową, to on musi przetestować wasze umiejętności w postaci wysprzątania jednej ze zrujnowanych kamienic z czegoś, co można nazwać słomiakami, czy fałszywymi ludźmi, konstruktami, które akurat są zbudowane z jakiejś słomy, badyli i temu podobnych rzeczy, które Fyrik, czy któreś z was mogło znać, chyba Trickel, jak patrzę po wyniku rzutu. Trickel rozpoznał. Ludzie trawa. Ludzie z trawy, którzy byli kiedyś jako takie golemy służebne, zapewne wykorzystywane przez terańskich magów do na przykład sprzątania w obejściach, teraz będą waszym jakby obiektem testowym.
Pytanie do was, czy podejmujecie się tego wyzwania? Oczywiście. Już się podjęliśmy. Właściwie. Już się podjęliście. No, to prawda. Dobrze, no to jak się już podjęliście, to ja sobie zmienię muzyczkę na bardziej nadającą się do No to tego, było co... creepy. Jakby tam czekało coś więcej, to creepy pasuje. Moi drodzy parafianie, zaczniemy walkę. Runda pierwsza. Nie jesteśmy ostatni. Dokładnie, wszyscy mamy 2. Tak, wszyscy mamy 2 inicjatywy. Tak, mistrz gry was oszukał. Teraz ja muszę sobie zobaczyć, ile ta postać ma ruchu. 15 minut gry, no nie. Zmierzmy sobie odległość. Fyrik, proszę cię bardzo, co ty robisz, Fyriku? Pamiętaj, że masz tyle ruchu, ile tam jest ruch bazowy na twojej postaci, nie? Powiem lepiej, pamiętaj, że masz czary. I No właśnie, właśnie. pamiętaj, że masz czary i pamiętaj, że bo masz tam jakieś ustawione domyślnie, które ci tam ustawiłem na twojej karcie postaci, natomiast możesz zadeklarować, że miałeś inne wsadzone w matrycę, jeżeli ci one nie odpowiadają, bo masz tam efemeryczny pocisk i jakieś tam unseen voices masz akurat w matrycy, możesz chcieć Bo ten zmienić. pierwszy akurat jest okej. Może ten na przykład unseen voices możesz chcieć na przykład zmienić na prawdziwy efemeryczny pocisk na przykład, jeżeli ci to pasuje. Kurczę, prawdziwy efemeryczny pocisk brzmi spoko do wykorzystania. Dostrojemy matrycy na... Masz już ten prawdziwy efemeryczny pocisk ustawiony. Jeżeli chcesz rzucić czar, tylko musisz sobie sprawdzić, czy jest w zasięgu ewentualnie, więc musisz sobie przeczytać jego jakby opis w kartach czarów, bo nie wiem, czy on ma tam zasięg, ma 20 yardów. 20 Jak chcesz sobie odmierzyć odległość, to tam masz taką zakładkę z linijką. Znaczy tam, gdzie jest twoja... Po lewej stronie, jak jest menu z kontrolką postaci, to sobie możesz linijką wymierzyć. Powiem ci, każdy jest w twoim zasięgu. Więc jak chcesz rzucić w konkretnego przeciwnika czar, to musisz kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i oznaczyć go taką ikonką tarczy strzelniczej i potem na karcie czarów po prostu dajesz rzuć przy czarze i on ci rzuci. Jak oznaczysz przeciwnika, to się taka kropka pojawi w kolorze twojego tego znacznika przy tej postaci. Dobra, to... Sukces, o widzisz, rzuciłaś sukces, więc teraz jeszcze tam na czacie pojawił ci się wynik rzutu i tam kliknij efekt. No i zadało to, zastosuj obrażenia, jeszcze tam musisz też kliknąć na tym. Falseman ten dostał dwa obrażenia, łącznie po odjęciu pancerza. Możesz opisać, jak wygląda twój ten efemeryczny pocisk. Tak, myślę, że trochę sobie wyobrażam, że jednak powoli się ustawia. Trochę sobie to wyobrażam jak takie kamehameha, nie? Że dostraja to wszystko w rękach, aż w końcu szykuje dłonie, wystawia je do przodu i leci. Uderza. Okej. No i karykaturalna istota strawy i patyków zachwiała się pod uderzeniem tego pocisku, ale wydając dziwne dźwięki szeleszcząco-trzeszczące, jakby przesuwa się w waszą stronę. Teraz będzie drugi Falseman, który się już przesunął. I teraz Jas. O my god. Znaczy It's me. Trickle. It's me. No to chyba Pamiętaj, że... jeszcze Flasha mogłem dodać do tej walki, sorry, jeszcze Flasha mogłem dodać do tej walki. Właśnie myślałam, że on działa w mojej turze. Nie, on będzie miał swoją osobną... Czyli to nie Jeszcze jest tak, że ja atakuję, wysyłając... O, w sumie to najpierw powinien być Flash w takim wypadku, bo Flash ma 5 inicjatywy. No dobra, no to w takim wypadku zróbmy najpierw jego turę. Tym wszystkim. Już Ty nim patrzę, sterujesz jakby co. Ja nim steruję. Masz prawa własności do niego. Gdzie są specjalne zdolności? Ustawialiśmy je. No to Twine Bolta puścimy, tak myślę. Tylko musisz zaznaczyć przeciwnika. Dobra, to ja rzucam tego Twin Bolta. Stopień 7, Twin Bolts 11. Tylko nie Czekaj, ty zaznaczyłaś go? Czyli 11 wystarcza. Tak, więc trafiasz. To całe 5. Zastosuj obrażenia, jeszcze klik. Otrzymuje 5 obrażeń. Jopijajej. A ja będę biec. Będę atakować. Bo nie mam nic dystansowego. Ale prawdziwy szlachcic nie boi się walki. Znaczy, jeżeli się przesuniesz o swój podstawowy ruch, to jeśli będziesz miał w zasięgu, to tak. Jeżeli chcesz biegać, to wtedy już nie możesz atakować, bo to ci zabiera jakby całą akcję. A gdzie jest mój podstawowy ruch? Ruch po prostu tam na karcie postaci. To ci pokazuje, ile metrów się możesz przemieścić w każdej 12 rundzie. mam. Ruch Szybkość ruchu 24. Aha, dobra. Nie, 12 to zwykły, dwa- inne 24. 24 to bieganie jakbyś robiła, to wtedy już nie możesz Czyli atakować. akcję musisz poświęcić, nie? Okej, No. dobra. Znaczy tam główną, No. chyba że masz jakiś atak, który jest sample action na przykład. Nie mam.
Ja jestem bardzo, bardzo nieprzystosowany. Jedna kratka to ile? To możesz sobie linijką zmierzyć, ale chyba 2 metry, 2 yardy, czyli 2 metry można powiedzieć. No, 13 metrów, nie starczy mi ruchu. Ajajaj. Znaczy starczy ci jak podbiegniesz i nic nie zrobisz, nie? Pytanie, czy chcesz ryzykować? Dobra, panie, to ja sobie podbiegnę tu. Bo nie musisz na pełny ruch się przesuwać, nie? Właśnie tego nie robię. I tak nic więcej nie zrobię za bardzo. Mam jedynie Okej. sztylet i atak tego pazurami, z tego co pamiętam. Czyli na tym kończysz. Chyba tak. Dobra, czyli teraz Sepris. No dobra, to ja z okrzykiem tak biegnę na tego po lewej, co już był zrajony przez Janina i wykonuję zręczny manewr, tak żeby mnie mógł trudniej zaatakować. Ja mam tej karły 5. No dobra, karły nie będę na razie dodawał. Bo jak wiesz. To jest przeciwko czemu? Physical defense. Pewnie nie Czyli weszło. nie, to ci nie wchodzi. No trudno. A to wykonałem jakiś pan manewru, co sprawiło, że wcale nie polepszyłem swojej sytuacji. No to wszystko. Czy coś jeszcze chcę zrobić? A w sumie może zadziała. Ja jeszcze krzyczę do niego: ty poczwaro! Zmierzysz się właśnie z walecznym Seprisem. Tamtuję. Okej, czy to działa przeciwko nieożywionym przeciwnikom? A nie wiem. To jest napisane, że przeciwko social defense. A, no to rzucaj jeszcze, jak to tylko nie ma określonego, czy to przeciwko żywym, czy przeciwko Nie, martwym insulting też. humiliating him, social defense, jak ma, to podejrzewam, że działa pewnie, nie No wiem. to ma social defense, ma. No, trochę lepiej. Weszło, czyli Okej. jak to... Czyli będą mieć -1 do... Ale wszystkie, czy tylko ten jeden? No ten jeden, bo to jest na konkretnego, nie? Mhm. Konkretny charakter, czyli ten, przy którym jestem, ma -1 do testów i ewentualnie jakbym używał coś znowu na social defense, to ma -1 do social defense. Czyli ma -1 do Przez testów. liczbę, tak, -1 do testów i -1 do social defense przez liczbę rund równą mojemu poziomowi taunta, który mam 2. Przez 2 rundy. Okej, dobra. Powiedzmy, że ja się ustawiam tak tutaj bardziej. Ustawiłem mu ustawiłem mu ten minus, więc okej, i teraz tak, teraz mamy następną rundę i teraz się rzuca inicjatywka. Sepris jest pierwszy, o, więc jesteś w tej rundzie pierwszy, Seprisie. Dobra, w takim razie tak. Dobra, to jeszcze raz robię manewr, czyli próbuję jakąś świntą go zaskoczyć, żeby łatwiej było mi go trafić. No, 10. 10 wchodzi. Dobra, czyli tu mam... Okej, nie było żadnego przybicia. O 5 lub więcej? Nie. Nie, po prostu Czy ci mam- weszło. Okej, czyli mam +2 do pierwszego ataku i +2 do physical defense'a mam w tej rundzie. Dobra, to tak zrobię, czyli... I teraz go dźgam moim mieczem. O, jakiś przerzucik, ładnie, dodatkowy sukces ci wszedł. Nie, jako pięknie to wyszło, czyli... I głowa poleciała na drugą część korytarza. Czyli wykonałeś błyskawiczne cięcie, jakiś tam sidestep w jedną, sidestep w drugą, tak? Nie tak, żeby to było bardziej filmowo, to po prostu wiesz, unik w jedną, on próbował w drugą, ja po prostu z pół obrotów ściąłem mu głowę, zaśmiałem się nad jego słomianym zwłokiem. Okej, dobra. Spotkaliście Seprisa! Haha! Dobra, ten jest martwy. To teraz jest jaszczurka, czyli Flash. O mygę, karta flasza. Do mnie! Do mnie! Jeszcze zerknę sobie jedną rzecz myślałam, żeby zrobię, ale nie. To myślę, że... To w sumie teraz Armor można co robi powiedzieć- właściwie, jakbyś mógł mi przypomnieć. Wiesz co, jak sobie wejdziesz albo klikniesz na taką ikonkę czatu, jakby przy tej, to ci na czacie wyświetli cały opis umiejętności. Ona Dobra. służy do rozbijania armora, o ile dobrze wiem. To chyba tylko Twin Bolt jest dystansowy. A nie, on się spowija, sorry, to jest do obrony i to spowija jaszczurkę jakby taką siecią błyskawic, które są jakby jego dodatkową zbroją i każdy, kto trafi w tą jaszczurkę bronią, to dostaje obrażenia od piorunów za trafienie w twoją jaszczurkę. Czy Dobra. Ona się taką zbroją błyskawic się otacza. Chyba najlepsze to jest jednak jego atak dystansowy, z tego co Z jednej strony tak, ale zastanawiam się, czy by tego sobie teraz na siebie nie rzucić. No ale dobra. Oni go nie zaatakują pewnie, nie? Nie no, teraz to oni nie mają tyle ruchu nawet, żeby do niego dotrzeć w jednej oni do rundzie. niego nie dobiegną, więc lepiej, żeby... Nie, ja mówiłam o sobie. No, Ale ty tej on zbroi tego na siebie rzuci nie rzucisz, przecież. to jest tylko na jaszczurkę. To jest on na siebie to rzuca, a nie na ciebie. A, nie ma Twój- możliwości rzucić To tego. jest, Nie. to jest taka umiejka, która jego otacza, wiesz, jak się chce, jak się boi, jak się, wiesz, ze stracha przed przeciwnikiem, to się otacza taką zbroją błyskawic, może przynajmniej. Czaję. Dobra, no cóż. Ty jesteś pierwszokręgowym władcą zwierząt. Tylko.
Dobra, no to w takim wypadku faktycznie Twin Bolt ponownie. Na tego samego przeciwnika, nawet mam go chyba zaznaczonego. Jeszcze raz akcję. Znowu 11, ładnie. No to wchodzi. Nice. I zastosuj Nice. obrażenia, poproszę. Ble. Nie żyje! Jak wygląda trafienie piorunami, Wow. mordercze trafienie piorunami w istotę z trawy i słomy i patyków? Wiesz co, Flash, który jest relatywnie dużą jaszczurką mimo wszystko, tylko rozdziawił swoją wielką paszczę i z tej paszczy poleciał Znaczy, Poleciała te błyskawica? pioruny strzelają mu z oczu. oczu. O nie! Tak. No ale trudno, to w takim wypadku podniósł tylko pyszczek. Być może nawet wskoczył na jakąś ścianę, żeby przypadkiem swojego właściciela nie trafić, bo jednak był na linii strzału. I Ten piorun taki, wiesz, taki łuk, taki ominął cię. tak, ja chciałam powiedzieć, że taką po prostu łukiem z góry poleciał, ale może być i tak. I wypuścił serię piorunów, które usmażyły dosłownie istotę z zielska. Mhm, rozumiem. Dobra, ten jest martwy, więc ja go z tej walki już usunę. Teraz jest Ferik. Tak, czy kroki mi się liczą do akcji? Znaczy w sensie Bo możesz się chciałabym- przesunąć o to, co masz jak w normalnym ruchu, to się po prostu możesz co rundę przesunąć bez... No, po prostu możesz się przesunąć do tego metrażu, co masz podany i możesz coś jeszcze zrobić, a jakbyś chciała więcej, no to wtedy tylko się ruszasz. Do 5 kratek, nie? Z tego co wynika na karcie. Tak, tak, tak. Znowu się mnie tu nie słucha, więc ten... Strzałkami klawiatury albo po prostu łapiesz sobie tokena i go przesuwasz. To tylko ten Dobrze. środkowy został. No, tylko ten środkowy Mhm. został, więc Dobrze. banalnie ci przeciwnicy dla was. To czy mogę sprawdzić jeszcze raz? Rzucić? No rzucaj, na pewno. Nie musi Tak. mieć utkanych wątków do tego czaru. Nie musisz mieć. Tak, sukces, więc rzucasz na efekt A, było blisko. i zastosuj obrażenia. Tylko ona sobie sama zadała chyba te obrażenia przed chwilą. Aha, sama Sama się się zaznaczyła. O, Aha, zajebiście, nie, bo samobój. tak, w siebie jakby musisz obrażenia anulować. W sensie tam musisz sobie wyzerować je i 2 razy prawym przyciskiem na tym przeciwniku musisz kliknąć, żeby go zaznaczyć. O, teraz jest zaznaczony, Okej, więc musisz powtórzyć ten rzut. okej. Jeszcze raz zastosuję obrażenia. O, i tym razem jest lepiej. No, tym razem nawet lepszy ten efekt jeszcze rzuć. 11 zastosuj obrażenia i nawet obrażenia wyższe. Nie żyje, więc opisz jak wygląda śmierć nieżyjącej istoty uderzonej pociskiem efemerycznym. Myślę, że trochę byłem zirytowany brakiem efektu ostatniego rzutu, to znaczy pocisku, więc tym razem jednak wciągnął głęboko powietrze. Chyba nie musi, bo jest obsydianinem. Grunt, że po prostu teraz skupił sobie całą energię, żeby w niego strzelić i myślę, że w środeczek rozeszło się takie koło i on tak od środka zaczął się rozpadać i ta słoma i wszystko zaczęło się rozłatywać na boki. I tak zleciało powietrze. I została z niego taka kubka tych wszystkich jego Mhm. resztek. Więc on też już nie żyje. Tak, jest martwy. Tak, definitywnie martwy. Kończymy to starcie. Stoicie nad truchłami. Tak lapnął niezadowolony paszczą, bo nawet nie zdążył zadać żadnego ciosu. A, widzę, że twoja pacynka cię wyręczyła. A chcesz od tej pacynki też spojrzenie? Nie ma sprawy. Ale nie wiem, czy chcesz szukać nowego pupila. Śmiecham się szeroko. Ciężko by ci było go zabić, tak. A tak ci się wydaje z kręgu. Flash tak podszedł leniwie do tego dymiącego od piorunków martwego Ostromeda i tak powąchał go, jakby sprawdzał, czy nadaje się do zeżarcia, a potem ostentacyjnie odwrócił się do niego tyłem i spojrzał na ciebie z wyrzutem, że nie zaoferowałeś mu Trickle niczego, co mógłby zeżreć. Drickel tak uśmiechnął się, widząc tą reakcję. Sięgnął do jednej z sakiewek i wyjął tam... Jest mięsożerny, prawda? Raczej. No raczej. Burzowy. Nie wszystkie jaszczurki są, więc Zjada adeptów. wyjął kilka kulek mięsa i rzucił Flashowi. No to Flash tylko dopadł do tego i łapczywie zaczął sobie pożerać te Ja mięsne przez ten czas, jak kuleczki. on pożera, to ja chciałbym się rozglądnąć dalej, czy coś jeszcze Mhm. jest tutaj w tym pomieszczeniu. Ogólnie Dalszych są to pomieszczeniach. jakaś zrujnowana chałupa, która kiedyś być może była całkiem fajną rezydencją jakiegoś terańskiego obywatela, który tutaj mieszkał, ale teraz jest tylko kubką ruin
zaśmieconych z Ale to wygląda odchodami. jak ktoś już to splądrował przed nami, że tak powiem, czy niekoniecznie? Tak, ewidentnie. Znaczy, czy splądrował? Raczej, jeżeli splądrował, to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Być może za czasów pogromu jeszcze nawet, kiedy miasto istniało na innym planie egzystencji, bo de facto musiałby się ten ktoś zmierzyć z tymi tutaj chodzącymi strawmanami, którzy przetrwali aż do dzisiaj. No to ja mimo wszystko pobieżnie, ale mimo wszystko gdzieś tam sobie czasami gdzieś coś podniosę mieczem, to przesunę gdzieś tam nogą. Czy Wiesz może co? coś nie zostało po dawnych właścicielach? Rzuć mi na awareness z trudnością, jeśli masz awareness oczywiście. Oczywiście, że mam. Z trudnością 12. Awareness na znajdowanie skarbów? No wiesz ty co? No to od percepcji jest, no to wiesz. Jest jakby taka świadomość otoczenia, więc Niestety. tylko śmieci i gruzy. Dobra, to nic po nas, same śmieci. A ja jak ja wychodzę. Idźcie kieruję do wyjścia. Wychodzicie z Tutaj powrotem. żadnego kolejnego piętra, co nie? Drugiego? Nie, to była parterowa. Nawet dach był częściowo zerwany nawet w tym miejscu. Parterowa siedziba. Wychodzicie z powrotem na plac, gdzie czeka na was podpierający się pod ścianą jednego z budynków Gris i jego trzech trollowych kumpli. Tak wychodzimy, to na cały głos mówię: Gnaty Stoniusa, ale nudy! Kurde, jeden cios i po nich było. Tak na tyle głośno, żeby oni to słyszeli. Nie bój się, to była tylko rozgrzewka dla sprawdzenia, czy nie jesteście totalnymi lamusami. Ale najwyraźniej coś tam potraficie. Kiwa do jednego ze swoich trollowych towarzyszy ręką i trollów mija was, wchodzi do środka, by po chwili wyjść i dać znak swojemu szefowi, że tak, faktycznie sprawa załatwiona. Doskonale, mówi Gris i podchodzi w waszym kierunku razem ze swoją obstawą. No to teraz powiedzcie mi, dla kogo tak naprawdę pracujecie, bo ni chuja nie uwierzę, że tak po prostu sobie zechcieliście akurat u mnie poszukać jakiejś roboty. Dlaczego? Na tym zatupiu ciężko znaleźć jakąś porządną robotę. Opowiadali trubadurzy, to niby odkryte miasto, Teran, Parlind, skarby, horrory do pokonania, a tutaj kapia na łeb, rynsztok i tylko taka robota u takich lamusów jak ty. On tak, zważaj na słowa, fechmistrzu, bo nasze miecze inaczej zatancują jeszcze tej Ale nocy. co jak co, ten tam mieczy machacz to w sumie trochę racji ma. Wieje nudą, a my szukamy czegoś ciekawszego do roboty niż siedzenie w karczmie, picie piwa. W dodatku klepiemy biedę. Bieda jak Tak to się bieda, mówiło? jesteśmy adeptami i chcemy kłuć swoją legendę. Więc gdzie ta robota prawdziwa? Gdzie ta A robota? zmierzyć się możemy. Po złości albo po radości, nieważne. I uśmiecham się do niego. Być może jeszcze się zmierzymy. Zobaczymy. Liczę na to. Rzućcie mi wszyscy, którzy podtrzymujecie jakby tą wersję, że chcecie znaleźć robotę, albo na charyzmę, jeżeli nie macie żadnej umiejętności społecznej, Ja mam konwersację. albo na konwersację z trudnością 8. 8? Tak, i jak zbierzecie 5 sukcesów, to on wam uwierzy. Słuchaj, bo mój skill artystyczny to jest storytelling. Mogę na to? Nie, w sumie bym się zgodził. Storytelling w sumie dawaj. Pasuje. Opowiadasz bajki. Co dzień. A, dobre I to rzuty. są skuteczne bajki, patrz na te rzuty. Ja Ja mam 9, czyli jeden sukces. Tylko. mam 15. Ja mam 3. 15 to mamy. Tak, To bo masz- ty się masz 3. To masz 2, to mamy tylko 3 sukcesy. Tylko 3? 3 sukcesy. Tak. Poważnie? Bo każda piątka powyżej. No dobra, ale samo przebicie 5 już jest chyba sukcesem, tak mi się wydaje. Nie, bo trudność jest 8. Trudność testu była 8, czyli 8, 13, 18 i tak dalej. To są sukcesy. A, Czyli u mnie jest 1, mi zabrakło trochę dużo do drugiego, a u ciebie są 2 sukcesy, bo zdałaś test i masz dodatkowe sukcesy. I Fyryk oblał. No, a Mhm. Ferik oblał. jak się dorzuca karmę? Bo w sumie ja mogę Nie można. karmę, żeby Aha. był Tylko do talentów. Do talentów możesz. Dajesz jeden punkcik w polu karma i wtedy dorzuca ci kostkę karmy. Do dupy. No niestety. Więc dobra, tak, jak Gadałem reagują? 5 minut i już prawie był pewny, że faktycznie jesteśmy biedni i szukamy zajęcia. No ale wam uwierzył, nie? To ja wyszedłem na Jołocha. No nie, bo nam dał, że mam 5 sukcesów aż uzbierać. Mhm. Aha. Dużo trochę. Gris tak spojrzał się na Fyrika, zastanawiając się coś przez chwilę.
Długo z nim pracujecie? Pyta się was Trickela i Seprisa. No, Którego niedawno, to zgadnęliśmy? prostoduszny chłop, wiecie, głaz nie kłamie. Ja ręczę za niego własnym honorem. Ja tak trochę gorzej. Przepieprza pieniądze ciągle w hazardzie. Ja bardzo niezręcznie się uśmiecham. Zatem wiecie, nie wiem co to za robota nadal, ale to utalentowany czarodziej, więc... Robota jedna z tych, z jednej strony trochę parszywych, ale z drugiej dających jakiś zarobek oraz taka, która można powiedzieć jest trochę w czynie społecznym. Oho. Zaczyna się. Dobra, panie, ale detale, bo czyn społeczny to jest coś, co nie jest mi często po drodze. I ja to bym jednak chciał wiedzieć, co dokładnie nas pakujesz. I on ze swoimi ludźmi rusza się uliczką przed siebie w kierunku. Więc jaka jest wasza opinia na temat wszystkich męt, żebraków, biedaków, dawców imion, którzy jak chuba na drzewie albo jak wszelkiego rodzaju pasożyty czepiły się krwiobiegu przyczółka i próbują wyssać z niego wszystkie siły życiowe? Tak, to cała maskarada to trochę jakby nudzi powoli Seprisa, więc stwierdzę, no generalnie, jakby to powiedzieć, sieradł mi do tego, bo generalnie żebracy i tak dalej dosyć dobrze pasują do tego rynsztoka, którym jest przyczółek. Ale to moje prywatne zdanie. Ja tam A- jestem zdania, że Bez- lepiej nie próbować jakichś szumnych ruchów, bo nigdy nie wiadomo, kiedy samemu się takim żebrakiem stanie. Kiedy coś ci rękę urwie albo odgryzie i nagle będziesz mieć problem. Nigdy nie wiadomo, kogo z nas to spotka, a też są różni przyszywani przy czółkach też. Ale co chcesz powiedzieć, Oni- że... Też za nimi ktoś tęskni. To nie tak, że już nie mają nic. Ale to kontynuując stwierdzenie pana orka Machaj Miecza, to chcesz pan powiedzieć, że co, że mamy usuwać żebraków? Bezdomnych? Poniekąd. Co to za przeciwnik? właściwie- Nawet zagrożenia nie stawia. Przecież oni to będą brzeszczeć ze strachu i przed nami uciekać. W sumie to nie za bardzo rozumiem tego testu w tym wypadku. To właśnie, to coś było już bardziej niebezpieczne od zwykłego moczy mordy z rynsztoka. Chciałem was po prostu przetestować, czy w ogóle nadajecie się do przetrwania tutaj poza murami przyczółka, ponieważ czasami może być tutaj dosyć niebezpiecznie, a i moi kontrahenci też nie należą do najbardziej bezpiecznych i lojalnych osób, ale póki nasz układ jest w mocy, to jest nie najgorzej. To mówiąc, podchodzi do drugiej kamienicy, do której drzwi wydają się być zamknięte. Podchodzi do niej, występuje 2 kroki i wystokuje jakiś jakby sygnał w drzwi. Oczekuje dłuższą chwilę, a później wchodzi, a jego ludzie za nim. To też wchodzę, chyba że dawno mi drzwi przed ryją. No właśnie chciałam No deklarować, że Trickle tak spojrzał na ciebie, Sepris, z taką niepewnością troszeczkę, na zasadzie, że idziemy, nie idziemy, bo on to tak nie do końca jest chętny, żeby tam wchodzić. Ty ruszyłeś, kamień ruszył, Trickle tak założył ręce na klacie, patrzył się na nas przez chwilę. Rozejrzał się, czy są jakieś okna, gdzie można wleźć i bardziej Nie, obserwować. okna są wszystkie pozabijane dechami. Do dupy. No dobra, chwilowo jak tak nie ma alternatywy, żeby bardziej poszpiegować już to wszystko, to też wejdzie za nimi. Fyrik. Tak, ja zadeklarowałem, że wchodzę. Okej, więc wchodzicie do pomieszczenia, znaczy do ruin. Ej, nie uciekajcie! Tak, sobie musicie tutaj teraz... Wchodzicie do zrujnowanej chałupy, w której wnętrzu widzicie przede wszystkim wielką dziurę w podłodze, prowadzącą, ziejącą czernią, a wokół niej ustawione 3 pokraczne postacie. Jest ją człowiek, krasnolud oraz ork, jednoręki ork. Z tym, że troszeczkę jest coś z nimi bardzo nie tak, ponieważ są to żywotrupy. Istoty, które kiedyś były żyjącymi dawcami imion, ale teraz już są tylko jakąś tam wypaczoną imitacją dawcy imion. Widać, że są już troszeczkę nadgryzieni przez efekty śmierci i te 2 żywotrupy tak się przysuwają tutaj do przodu. Ork, znaczy nie ork, tylko człowiek i krasnolud, klekocząc szczękami. Jeden z nich się tak odzywa takim łamaną, wspólną mową. Kogo nam tu przyprowadziłeś, Gris? Gris się tak spojrzał. Mamy nowych chętnych do współpracy z 2-kroć
narodzoną. Co wy na to? Przyjmiemy ich do współpracy? Ten człowiek, żywotrup, tak się przekręcił, tak głowę pod takim dziwnym kątem, spoglądając się na Seprisa i na resztę. Ale oni są żywi. Nie potrzebujemy żywych. Zawsze możemy sprawić, żeby byli nieżywi, jeżeli tak bardzo wam to przeszkadza, powiedział Gris Złote Oko. No, co wam tak dech w gębach zaparło? No przedstawcie się tutaj naszym współpracownikom. Jedno pytanie, Żuraw, zanim się będziemy przedstawiać. Ten człowiek to kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. Co dech nam zaparło? Takich stworzeń dawno żeśmy nie widzieli. Ale dzień dobry, dzień dobry. Trickle jestem. A to Flash. Ej, Flash. O, zerknął na pozostałą dwójkę. Ja tam się cofam z ręką na rękojeści miecza. Tak 1,5 kroku do tyłu. Chyba że czuję nagle za swoimi plecami obsydianina i nie mogę dalej się cofnąć. Tak, masz za plecami całą Chrząkam, resztę. żeby to zdenerwowanie, które opanowało Seplisa, przezwyciężyć. No, Gris, na Garland nic nie mówiłeś, że z jakimiś żywotrupami współpracujesz. To twoimi, pracodawcy. To tylko pionki. Współpracuję z królową podziemia żywotrupów, z 2-kroć narodzoną. Czy my coś o niej słyszeliśmy? Właśnie. To musielibyście mieć jakąś wiedzę albo Królową- o Mam Parlight, legendy albo o papierowe. legendach. O, możesz z tego spróbować, ale poziom trudności będzie 10. Ja mam tylko Creature Lore co najwyżej, ale to raczej nie. A horror lore? Też może być, też poziom trudności też będzie 10. Jest! Idealnie. O, Fyrik nawet wie jeszcze lepiej. Więc tak, Seprisie, słyszałeś mimo że dosyć krótko jesteś w przyczółku, ale słyszałeś o 2-kroć narodzonej. Jest to samozwańcza królowa żywotrupów z katakumb we wschodniej części Parlight. Natomiast Fyrik wie nieco więcej. Może spotkał się z jakimiś tajemniczymi dokumentami, może w jakiś inny sposób nabył tę wiedzę od jakichś wędrownych trubadurów czy innych dawców imion, którzy mogli opowiadać. 2-kroć narodzona jest skrancką adeptką, która zmarła w ruinach Parlight wieki temu, ale mocą horrora powróciła do życia i jako żywotrup i zachowała na tyle jakby świadomości swojej własnej tożsamości pośmiertnej, że nie popadła jakby w takie morderczy szał, czy morderczą jakby demencję, w którą wiele żywotrupów wpada, słabszej jakby psychiki. Postanowiła stworzyć społeczność żywotrupów w Parlight, po prostu w podziemiach, i jakby jest jedną z dosyć potężnych postaci żyjących w Parlight i jakby frakcja żywotrupów, która jej służy. Jest to ciągle rosnąca społeczność i ciągle też rosnące zagrożenie dla poszukiwaczy przygód i różnych gildii, które penetrują ruiny Parlight, ponieważ adepci i dawcy imion zabici przez różne istoty w Parlight mogą zostać zmienione w żywotrupy i zasilają szeregi ciągle rosnącej armii 2-kroć narodzonej. Mhm. Tak. Myślę, że powtórzę wam to tak, jak umiem. Wszystko o tym, co Że wiem. nie mam czasu pewnie na to. Że tak powiem w tym momencie. No, No, Ja myślę, że nie on mamy tak- za dużo czasu. No, jak najbardziej jesteśmy jeszcze zainteresowani, ale może, że tak powiem, poczekajmy z tym zamienianiem w trupa, jak będziemy już tego godni, dobra? za dużo gada. Zmieńmy go. Dużo gada, to za dużo gada. Jeżeli Musimy to ktoś z własnej w woli. tej sali ma prawo zabić tego cwela, to ja. Cicho tam zielonoskóry. Niebiesko skóry, jak chcesz, on jest niebieski. Nieważne, Znaczy- zielonoskóry ci dam. Słuchaj, daltonisto. Nie kłap tak to paszczą. Dobra, co to za Dlatego zadanie w zmienię końcu? Bo kurczę, tu elementy. chodzimy tylko po deszczu i ciągle zadanie, a żadnego zadania nie dostaliśmy jeszcze. Po co nam właściwie mają być pieniądze, jeżeli nie będziemy mogli ich na nic używać, bo będziemy martwi? To nie ma sensu, Gris. Jeżeli tak wygląda ta twoja cała robota, to ja się chyba wymelduję. Gris, czego oni tu chcą? Są Nie? chętni do pracy. Myślałem, że się przydadzą do łowienia i przyprowadzania różnych kandydatów do waszej ciągle rosnącej armii. Ale wydaje mi się, że chyba chcą się wymigać z tego interesu. Gdzie tam? Po prostu jesteśmy niecierpliwieni. No czynsz za gadanie nie opłacimy. Mam tutaj kandydatkę do przemiany, którą chętnie bym tutaj oddał swoim wspólnikom.
To jest tylko kto, gdzie i nie ma sprawy. Mówią na nią Wesoła Dru. Chętnie bym złodziejka, adeptka. Chętnie bym ją tutaj sprowadził i oddał im A gdzie ją znajdziemy? w przyczółku. To się domyśliłem, cwaniaczku. Często można ją spotkać w niespokojnym trollu. Myślę, że jak spytacie Tyli, to wam pokażę, która to. Jakieś znaki szczególne? Ciemne włosy, zgrabna, całkiem ładna. Jak połowa ludzkich niewiast się wiemy. Byś się zdziwiła. Znaczy zdziwił. Zdziwiło. No rozpoznać po tych fatałaszkach. No dobra, jakiś limit czasowy? Limit czasowy. Najlepiej sprowadźcie mi ją maksymalnie do jutra, do wieczora. Tutaj? No tutaj. No dobrze. Okej. To brzmi już rozsądnie. Jaka jest zaliczka? On tak wyciągnął mieszek, rzucił ci pod nogi. To na dobry początek. Jeżeli się dobrze uwiniecie, to dorzucę ci 2 razy tyle. No podnoszę go. Spróbuję zważyć w ręce, ile tam może być. Zakładają, że to są srebrne monety oczywiście. A co To- tam, rozsupłam to. Popatrzę. Rzucę okiem. Chodź już! Czas się kończy. Wygląda na 50 srebrników. Pięknie. Wkładam za pazuchę. Trickle mu wskazał łupem, a potem jeszcze dla pewności ogonem, żeby już iść. Dobra, to w takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Pamiętaj, nie zawiedź mnie. Nie ma sprawy, ale jak mówiłem, tak czy inaczej się zmierzymy. Rzucam jeszcze mu tam, puszczam oko. O. Czym prędzej wychodzicie z... Tak, im jesteśmy bliżej drzwi, tym bardziej przyspieszam kroku. Tak, tak. Myślę, że Jaszczur był pierwszy. Nie pytaj, który. Wychodzicie na plac. I co dalej? I zmierzamy w stronę miasta, tak myślę. No Przejść tak, tym samym wyłomem, cośmy tu myślę, że wleźli. tak, że najprościej próbujemy chyba wrócić pod tą drogą, z którą tutaj przyszliśmy, nie? Dobra. Więc wracacie do przyczółka. Po prostu tym samym zadeklarujesz nam, wyłomem. że przeszliśmy, czy musimy ci znowu rzucać na zręczność? Nie, wiesz co, ja bym chciał, żebyście rzucili na... Tylko moment sobie coś sobie sam rolę i... Ja tylko chciałem zadeklarować, generalnie jak tak idziemy przez te okrawki i będziemy wychodzić już na ten, to Mhm. powiem wam tak, miejmy oczy z tyłu dupy, bo mogą nas śledzić. Nie No bez chyba, że ten powodu- ork jest dosyć, chyba, że ten ork jest frajerem i tego nie zrobił. Ale załóżmy, że nie jest. Tak, jakby to zrozumiałe i nie bez powodu Trickle zamknął paszczę na czas całego powrotu do przyczółka. Nie odezwał się do ciebie słowem. Możesz uznać to za dziwne. No myślę, że w pewnym momencie nawet obejmuje ramieniem, o widzę, że zaczynasz mnie lubić. Dostałeś ogonem w plecy. Okej. Rozglądajmy się generalnie. Więc poproszę was o rzuty na awareness, ewentualnie na percepcję z poziomem trudności 6. Mam pytanie, Tak? czy Flash może rzucać? Teoretycznie może. 10. Mhm. Na percepcję mówisz, bo awareness to on raczej nie ma. Powiedz mu, że jak kogoś zauważyć, to od razu wiesz, kula fireball tego bolta z oczu. No w każdym razie, o ile Trickle nic nie zauważył, o tyle Flash dosłownie namierzył jednego i się odwrócił pyskiem w jego stronę i zaczął styczeć wręcz w jego stronę. Widzę, że Sepris zdał i Flash zdał, tak? Fyrik nie zdał. Trickle zdał. też nie 4. zdał. Więc Flash ci dał ci znak, że w jakiś tam sposób swój dla ciebie zrozumiały, że wykrywa jakąś obecność. No, jak ci deklaruję, on po prostu odwrócił się w stronę tej obecności i zaczął w jej stronę styczeć. Nawet nie ukrywa faktu, że to miało być tajne. On jest zwierzątkiem jednym. I Seprysie też jesteś pewien, że ktoś was śledzi, tylko teraz... A czy jestem ewentualnie w stanie, znaczy inaczej, czy jestem w stanie stwierdzić, czy to jest jedna osoba, czy więcej? Jedna osoba. Tylko teraz rzuć mi K6. Jeszcze. K6? Dobra. I coś jeszcze chciałeś pytać? No tak, czy to było w okrawkach, czy już jak byliśmy czy już jak przeszliśmy do przyczółka? To było w okrawkach i teraz też czujesz to po przekroczeniu muru, że też gdzieś tam w cieniach ktoś się skrywa. Więc tutaj bym chciał zrobić tak, że idziemy, będę chciał wejść gdzieś w bok, obiec jakiś budynek, tak żeby spróbować zaskoczyć tą osobę, która nas śledzi. Stealthy Strida nie masz pewnie. Nie, ale jestem zręcznym orkiem. Okej. No i mam tę przewagę, że wiem, że ktoś nas śledzi. A jeszcze jak nasz lizard, znaczy nasz jaszczur zasyczał, to też dało mi jakieś parę sekund ewentualnie przewagi. Rzuć mi w takim razie na skradanie się, czyli na zręczność. Jakieś bonusy? Za mrok dostaniesz 2 stopnie. Trudność? 12. Natomiast Kurde.
Jeżeli pozwolisz... Oczywiście tam szepnąłem wam, że idźcie dalej, nie? Spróbuję, Aha, dobra. spróbuję zaskoczyć Nie, bo tego kogoś. Chciałam deklarować za Flasha, bo Trickle faktycznie będzie chciał iść dalej, ale Flash może mu zawsze uciec. I ja ci z kolei chciałam zadeklarować, że on będzie biegł do przeciwnika idealnie w linii prostej. Proszę bardzo. Przemykasz się tak jak zadeklarowałeś. Widzisz, że w jednym z zaułków niedaleko was, znaczy teraz to też blisko ciebie, skrywa się sylwetka kobiety, którą już spotkałeś dzisiejszego dnia jeszcze. Czyli Arciady Gładkoskórej, która zaczepiała was ze swoimi ludźmi w sprawie donosu do Stowarzyszenia Niezrzeszonych Odkrywców na działalność Torgaka, która mogłaby jakby przynieść mu jakąś niesławę i... Okej, ja nie wyciągam miecza, ale mimo wszystko trzymam tak sobie dłoń na rękojeści, pukając sobie palcem, a to za chwilę będę pukał palcem sobie w głowicę, ale na razie mówię, będąc parę metrów od niej, no, co też moje piękne oczy widzą, albo też kogo. Widzisz, ona tak się podnosi z tego przycupnięcia, które sobie tutaj przy ścianie budynku zrobiła i powoli się odwraca, przyjmując wymuszony uśmiech na twarzy. No, sobie chyba za dużo na twój temat wyobrażasz, przystojniaku. Rozpromieniam się. Chcesz też nas zapytać? Coś widziałaś? No właśnie widziałam, jak skumaliście się z Gridem w Złote Oko i zastanawiam się tylko, czy tak naprawdę, czy jednak coś się za tym kryje. I może byśmy sobie o tym porozmawiali. Powiem tak, w związku z tym, że nie jesteś pierwsza w kolejności niestety naszym zleceniodawcą, więc porozmawiamy z tobą w drugiej kolejności. Albo nawet w sumie w trzeciej, jeśli można. Więc daj nam chwilę prywatności, musimy zająć się swoimi sprawami w tym momencie. Na pewno nie jesteśmy po stronie tego orka. A jeżeli powiem, że potroję to, co ci oferowała Drusilla, co wam oferowała Drusilla, No nie wiem. i w pierwszej kolejności porozmawiacie ze mną, Powiem tak, generalnie nawet przedłużając tą rozmowę jest niebezpieczna dla nas. Więc zróbmy tak, że zastanowimy się, może zawsze nas obserwować. Standardowo wylatuje mi nazwa tej karczmy, coś tam. Niespokojny troll. Albo, albo w dziedzictwie Loaka, bo w sumie są takie dwa dosyć... A z tą Drusillą mieliśmy się chyba, to jest ten dzień, kiedy możemy się już spotkać? Tak, Nie. to jest ten dzień, Nie. w którym nadchodzi ten dzień, Powiedziała w którym 3 się... dni. Powiedziała 2 dni. 3 dni, a to jest nie dopiero 2? pierwsza noc. 3 Nie, 2 dni? dni? Nie, wydaje mi 2 się, dni że... chyba były. 2. 2 dni, no to może... No to wciąż to jest dopiero pierwsza noc. Dobra, gadaj tak, próbuję ją trochę spławić na zasadzie, że on jest dla nas niebezpieczeństwem i to jest trochę grubsze niż myśleliśmy. I zapewne niż ty myślałaś. Ale będziesz miała swoje haki. Pamiętaj, że jak będziecie długo zwlekać, to moja oferta nie będzie już tak hojna. Pewnie nie, aczkolwiek powiem ci to samo, co temu Grizowi z Otokiemu. Chociaż powinien się nas tak naprawdę nazywać kaprawoki. My chcemy być adeptami, kuć swoją legendę, a nie bawić się w jakichś posłańców i szukać jakichś intryg w tym zadupiu, które myśli, że jest trawarem, a nim nie jest. Jeśli pozwolisz. Na razie. Wracam do moich kompanów. Ale nas już tam nie ma. Sorry. Znaczy, próbuję ich dogonić. Sepris zniknął na chwilę, czy coś w tym czasie, nie wiem, rozmawiacie ze sobą, czy idziecie w milczeniu? Tak, pytam się Ferika, czy w obecnej sytuacji chciałby naszą zleceniodawczynię znaleźć? Bo ja jestem bardzo za tym, żeby ją znaleźć, pogadać z nią już tak serio. Czy na przykład obecnie chciałby znaleźć tego orka, który nam zlecił znalezienie jego przyjaciela, Rola. Trolla. trolla? Bo trolla łatwiej namierzymy niż tą całą dżół, jeśli dobrze pamiętam. Według mnie chyba więcej sensu ma spotkanie się z Dru, jeżeli nam się udają namierzyć, aczkolwiek też trzeba przypilnować, czy nikt nas nie śledzi, nie? Właśnie ten mieczomachaj pobiegł za kimś, kto nas śledzi, więc mam nadzieję, że kupi nam trochę czasu. Problem z Dru jest taki, że nie do końca wiemy, gdzie ją szukać. Więc musimy pójść do tej karczmy i pewnie rozpytać się po obsłudze, bo będą wiedzieć więcej od nas. Pewnie tak. Aczkolwiek, Żuraw, popraw mnie, jeżeli się mylę, Dru wyszło na to, że też się kręci przy Troraku, prawda? Znaczy, chyba ktoś wam powiedział z tych... Tak Głata Skóra nam powiedziała, że ona pracuje do że Torgaka. tak, że to jest jedna z dawczyń imion, które pracują dla Torgaka. Tak. No więc można spróbować tam uderzać, czyli pewnie w, nie wiem, urzędzie? Ale on nam też ten Gris powiedział... Aha, dobra. To wam przypomnę, że Gris nam też powiedział, że możemy zapytać tej karczmarki.
I Tej trolicy ja pierwotnie prowadzi planuję karczma. tam pójść, ale jeżeli chcemy Drew znaleźć, to nie wiem, czy od razu do Torkaka nie można by uderzać. No ale to jest pytanie do Fyrika w tym momencie postawione. No i sobie tak rozmawiacie i dołączę do was po dłuższej chwili Sepris. Sobie tak idziecie właśnie O, przez cóż. przyczółek. Jeszcze tutaj myślałem, że już w karczmie jesteście. Zastanawiałam się, czy przypadkiem do urzędu od razu nie iść. Tylko jest noc jeszcze. Nie, to Ja bym definitywnie spróbował karczma. zapytać ewentualnie karczmar tej trolicy, której nie pamiętam imienia, przepraszam, gdzie ewentualnie tą Drusillę możemy znaleźć. Może o tej porze ktoś będzie wiedzieć. Chciałam, żeby nasz obsydianin podjął tą decyzję, bo się tak tylko snuje za nami i nie wnika w ogóle w żadne ustalenia. Tak, powiedziałem, że karczma. I byłbym za sprawdzeniem karczmy, ponieważ jest noc i w nocy urząd będzie zamknięty. Tak jak mówiłem, dalej jestem za karczmą. Ale dzięki temu udało się naszemu Machaj Mieczowi przynajmniej zamknąć mordę na chwilę. Hehe. Uważaj, bo ktoś ci kiedyś zamknie też. Nie będziesz to ty. Nie zamierzam. Więc w takich wesołych nastrojach zdążacie do Szukam niespokojnego... zwykle godnych przeciwników. Dostałeś ogonem po raz drugi. W końcu zadeklaruję, że zadaję ci jednego HPK. Ja zadeklaruję, że się tamtuję, no i co? Dobra, tak, idziemy do tej karczmy. Dobra, Tak, dość tych pieszczot. Zdążacie Amonasty. do tego, do niespokojnego trolla, który o tej porze nocy jest jeszcze całkiem jakby wypakowany gośćmi. Słychać wrzawę, słychać śpiewy, jakieś plumkanie jakiegoś podrzędnego grajka, który tam coś pewnie sobie tam już pewnie po niejednym kufelku przygrywa. Za kontuarem kręci się niezmordowana Tylia i na właśnie. sali dalej obsługują jej kelnerki. Najpierw się rozejrzymy, czy może sama Drew tutaj już nie siedzi. Nie, Bo nie, skoro często się tu pojawia, to jest szansa. nie, na sali gościnnej jej nie widać. No to w takim wypadku faktycznie Tylię będziemy łapać. Ja rozwieję w międzyczasie flasza, żeby nie kusił tutaj i nie zwracał na siebie za dużej uwagi. Nie jest potrzebna obecność drugiej jaszczurki, kiedy nie ma walki. Flash zadowolony z tego, że nie musi spędzać jakby czasu w towarzystwie tak dużej ilości dawców imion i w tłoku, gdzieś tam się zmywa na zewnątrz. Ja myślę, że on się rozwiewa po prostu w dym. Literalnie w dym? Tak mi się wydaje, że zwierzaki wybrane dawców imion nie są w pełni materialne. Nie. To tak nie działa. To nie familiary z dydeczków, nie. To... Smutek. No ale Co- dobra, tutaj co nie to- po prostu odejść. Wyobraź sobie, jakbyś normalnie w realnym świecie oswoiła psa. To tak samo działa. On ewentualnie może po prostu sobie gdzieś tam, możesz mu jakoś tam dać znać, żeby sobie poszedł, to on sobie tam gdzieś pójdzie, nie? Mhm. Może- Mięska na ulicy. Tak, może upoluje jakiegoś szczura albo jakiegoś psa na ulicy, zeżre, nie? Bezdomnego. Albo bezdomnego. Albo bezdomnego. Jest wykarmione, nie będzie jadł paskudnych śmieci. Może wypytacie we dwójkę albo Firik tych waszych znajomków od Kości. Ale przecież Oni- oni pracują dla Griza. Nie, oni To też byłoby byli od głupie. Torgaka. Dlaczego? No, No ale kazano zrobić Drusillę, no to kto będzie lepiej wiedział niż ludzie Torgaka? ale czy my Trickle teraz to zignorował. chcemy, żeby... Mów Lena. Czy my teraz chcemy, żeby ludzie Chrisa wiedzieli cokolwiek o naszych interakcjach z nią? No ale to nie ma znaczenia w tym momencie, bo i tak musimy wejść z nią w interakcję, bo musimy ją znaleźć, żeby ją złapać. Oczywiście mówię to ciszonym to głosem. Trickle to tak na wpół zignorował, machnął ręką na nich i po prostu poszedł do tej kelnerki. Mhm. A dobry pomysł, trzeba piwo zamówić. I tak sobie zerknął za nią, wychylił łeb. Gdzie była dokładnie żuraw? Ale kto był? Ta kelnerka, czy właścicielka. Znaczy właścicielka jest cały czas za kontuarem baru i tam to wyciera kufle, to nalewa komuś, to jakieś tam trunki, to z kimś zamieni parę słów, to znowu coś tam, nie wiem, odstawi na regał za sobą, jakieś butelki puste, zdejmie napełnione i tak dalej, nie? No to Trickle sobie tak przeskoczy przez ten kontuar, usiądzie sobie teatralnie na blacie, jeszcze założy nogę na nogę z takim po prostu, czy mogę zająć ci 5 minut? Jasne, skrangu, ale wypierdalaj im na drugą stronę kontuaru, chyba że chcę, żeby cię poskładali w jakimś lazarecie. Nie chcę, żeby mnie poskładali, ale chcę, żeby pogadać na stronie, tak na cicho, bez ludzi, którzy słuchają. Widzisz, że jestem zajęta, musisz... To nie A w są tym tanie... momencie wyciągnął srebrnika i podrzucił jej jednego. To na zaliczkę. Dołożysz jeszcze 2 i mogę znaleźć dla ciebie chwilę. Dołożył.
no to zgarnęła te monety i tam krzyknęła na jakąś dziewczynę z sali: Lyra, przejmij na chwilę kontuar. I tak kiwnęła do ciebie, żebyś wszedł tam na zaplecze. Poszedłem za nim jak najbardziej. Takim, wiesz, zadowolonym krokiem. Coś się udało, ale takim bardziej zadowolonym, przesadnie zadowolonym niż sytuacja wymaga. I faktycznie jak po wejściu na zaplecze już tak troszeczkę stonował z tą teatralnością, tylko tak się oparł faktycznie o ścianę. Moja droga, kwestia taka, musimy znaleźć Dru jeszcze tej nocy. Gdzie my ją możemy znaleźć? Dru, w sensie wesołą Dru, tak? No. No to macie szczęście, bo jest na górze akurat, zabawia się ze swoją kochanicą. Czy zejdzie tutaj jak skończy, czy będzie raczej tam spać? To jest pytanie do niej, ale jak chcesz, mogę posłać którąś dziewczynę do jej pokoju i dać jej znać, że ktoś na nią czeka. Poślij ją, ale tak nie wiem, za pół godziny. Nie róbmy aż takiego smutnego wejścia. Dobra, ale rzuć parę groszy za obsługę ponad zwyczajowe zadania. Patrząc na ilość saki, którą mam, to myślę, że jeszcze spokojnie z 5 wystawi, ale dopowie, że kieliszek wina w gratisie chętnie też przygarnie. Dobra, ale wracaj na salę, nie chcę tutaj robić wyjątków dla gości, bo mi zaczną się tutaj spraszać w większej ilości, a ja nie mam czasu z każdym prowadzić prywatnych rozmów. No i taki piruecik sobie zrobił, już sobie idę i wyszedł. Podbija do pozostałej dwójki smutnie zostawionych ze zmarszczonymi brwiami. W sensie, nie wiem. Nie no, Sepris to chyba akurat jest wesolutki, bo kufelek mu No tam balam wleciał. drugie piwo właśnie. Może Fyrik jest nie jakiś ten oszołomiony, czy tam w jakiś sposób Co ty pijesz Ferry w ogóle? wodę. Wodę. Ja myślę, że ogólnie twarz Ferika jest stworzona tak, że jego brwi non-stop wyglądają na jakieś zmartwione albo coś. Jakoś tak naturalnie mi się wydaje z tym kamieniem. Resting beach face bym powiedziała. O, Mhm. totalnie. Dobra, to wodę dla mojego kompana. Tylko czystą. Patrykel się przysiadł w każdym razie i z takim, dobra, dobra kwestia, jest na miejscu. Gorsza kwestia, jest zajęta. Za 20 minut poślą po nią, że ktoś na nią czeka. A gdzie jest? A tam. Pokazał na sufit. Na żyrandolu? Nie Lata? pij tyle. W pokoju na górze. No to czemu od razu po nią nie posłałaś? Bo Posłałeś. zajęty jest. Czy chcesz, to idź. Ja ci nie bronię. Ale ja nie idę. No to biorę ten kufel niedopity jeszcze i... Który pokój? No właśnie, nie wiesz, który pokój. Ten, gdzie się dzieją głośne rzeczy. No to idę do góry. Okej. Szkoda czasu. Moje życie jest krótkie. Tryker sobie tak usiadł z kieliszkiem wina, spojrzał na kamienia, spojrzał na tego jednego przypała. Dobra, to rzuć kaszustką. Jak wyrzucisz 5 lub 6, to trafisz do dobrego pokoju. Ale ja nasłuchuję, jak tam wejdę do góry. Powiedziała, że ma być głośno gdzieś. No dobra, no to rzuć na Czyli głos, na awareness. przykład, czyjej głos poznam. Jaka trudność? Trudność będzie 7. No, jeden zabrakło. Więc słyszysz z jednego pokoju jakieś głośne hałasy, chyba żeńskie. To dużo się zastanawiam, tylko naciskam na klamkę. Ile jest, czy jest otwarte. Naciskasz na klamkę i wchodzisz do pokoju, gdzie właśnie jakiś ork i jakaś krasnoludzka kobieta, no wesoło się bawią i on tak, Pomyłka. co jest I ktoś jak tylko zamknąłeś drzwi, to taki taki but, wiesz, tam trafił. Albo zamknąć na zasuwę. No dobra, to szukam kolejne. To szukasz kolejne. No dobra, to rzuć na Dużo tych percepcję. drzwi tam jest. No jest tu taki rząd, to jest korytarz, gdzie wiesz, jakieś drzwi po lewej, drzwi po prawej. To mam rzucać, czy trafię w końcu do tych drzwi? No rzuć jeszcze. Naciskasz klamkę do kolejnych drzwi, za których słyszysz dosyć głośne hałasy z kobiecymi głosami, ale szarpiesz To samo. klamkę i szarpiesz klamkę i drzwi są zamknięte. Bardzo Hałasy, zamknięte? znaczy tak zamknięte, że wiesz, że nie da się drzwi otworzyć bez próby Te drzwi wyważania. są na tyle solidne, że jakbym zrobił tak i się zaparł, to wyłamie zamek, czy niekoniecznie? Nie, musiałbyś się rozpędzić i je w nie pieprznąć. To walę pięścią. Walisz pięścią, słyszysz, znaczy hałasy cichną, słyszysz jakieś krzątanie się, drzwi się tak uchylają i tylko w takiej szparze pojawia się oko. Uśmiecham się. Nikt cię kurwa nie nauczył dobrych manier? Które to Czego mówi? chcesz? Słyszysz głos wesołej Dru. Wiesz,
Twoje życie jest na włosku, więc jak chcesz, mogę poczekać. Jak nie chcę, żeby twoje też wisiało zaraz na włosku, to lepiej poczekaj. Pamiętaj, że ona miała dobre nastawienie do mnie. A ona tego nie powiedziała. Ale ja to wiem jako Zgroź- gracz. Więc ci przypominam jako gracz mistrzowi gry, że wtedy wyrzut mi wyszedł i miała dobre nastawienie do mnie. Przyjacielskie. Poczekaj na dole. Tylko słyszysz ze drzwi. Na pewno? Uśmiecham się. Nie wkurwiaj mnie. Dobra. Nie to nie. No schodzę. Schodzisz na dół, zadowolony z siebie. Trickle obserwuje twój wyraz twarzy i ogólną Chyba ma ekspresję. krótką pamięć, babeczko. No ale to zrobić. 2-3 minuty później po schodach do wspólnej sali schodzi Wesoła Jak Dróg. te 20 minut szybko minęło. Tak. Schodzi Wesoła Dróg. Widzicie, że jeszcze poprawia tam ostatnie sprzączki przy swoim ubraniu i z niezbyt zadowolonym wyrazem twarzy podchodzi do was. No to mam nadzieję, że to coś ważnego, bo przerwałaś mi zajebistą zabawę. O, Nie tak, pierdolę. proszę pani. No Ale właśnie Tam już, mi pani. no właśnie już nie pierdolę, właśnie przez ciebie. Także do rzeczy. Wiesz, co się odleczy, to nie ucieszę. Jak kocha, to poczeka. Wiemy Ona tak, kto, ona tak wiemy kto, wiemy po co, wiemy gdzie. Ty masz być następna, więc jak chcesz szczegóły, to lepiej nie w sali, gdzie milion osób słucha. Dobra. Tylia, loża, jak zwykle. Trolica kiwnęła głową i Drew prowadzi was do takiej bardziej odosobnionej loży, w której sobie można usiąść na takich wyłożonych już takim przetartym pluszem sofkach w kącie. Tricker jak jeszcze tam szedł w stronę tej loży, to rzucił okiem w stronę reszty kompanii, czy tam faktycznie ludzie Griza są i dalej grają i nas obserwują na nie ma przykład? aktualnie. Nie ma. Znaczy też w sumie nie znasz wszystkich i nie wiesz ilu było współpracowników Griza, ale tych, których wcześniej spotkaliście, to nie ma. Dobra. Szanowna Drew, osobą, która zgarnia bezdomnych biedaków, żebraków i inne poszkodowane osoby, jakby nie patrzeć, jest sam Griz, A to którego tępy ponoć chuj. dobrze znasz. Niestety, a to tępy chuj. No i co w związku z tym? Co dalej? Co dalej jest to... Czekaj, Trickle. Myślę, że to, dla kogo on pracuje, to najlepiej wyjaśni chyba Ferik, bo on najwięcej wiedzy ma na ten temat. No dobra. Wesoła Drew założyła nogi na stół i tak się rozparła na swojej sofie. No to słucham. Pracuję dla tej pani umarłych, Jakiej znowu pani ale już umarłych? nie umarłych. Oni nie żyli, ale działają z powrotem i z nami chcieli. Dobra, to się nazywa. zasadzie zrobić To to się, samo. ona tak zdzierpiała, dobra, to się nazywa żywotrupy. Coś jeszcze? Dalej. No powiedz o tej Trudno. podwójnie narodzonej. Podwójnie narodzonej? No, tej schrangowej kobiety. No tak, no jest ta skangowa pani, która kiedyś zginęła tu na tych terenach. Tak, słyszałem. To w takim razie mamy rozumieć, Ale- że skumą się z żywotrupami i co, dostarcza im bezdomnych i zamienia ich w żywotrupy? Sobie armię, już wyprzedzając naszego kamiennego przyjaciela. Tak. I dobiera sobie osoby rozsądnie, albo na pewno umyślnie. I również twoja przyszywana ciocia niestety poszła za nim, bo zaoferował jej dobry zarobek, a nie wróciła już z tym zarobkiem, jak się sama domyślasz. Nie znaleźliśmy jej, natomiast dostaliśmy informację, że ciebie chce zamienić jako kolejną. Nie. I ludzie Griza będą na ciebie polować. Teoretycznie my jesteśmy wysłani, ale daj spokój. Dobra, ile wam zaoferował za moją głowę? Bez kozery powiem 500. Okej, czekaj. Nie dość, że miecza machaj, to jeszcze Żyd. Wypraszam sobie. Dobra, to rzuć mi na konwersację z poziomem trudności 12, jeśli takie kłamstwo chcesz jej wcisnąć. Skąd te poziomy trudności wybierasz? Czemu takie trudne? No, bo jej Bo obrona 500 to społeczna jednak tyle trochę dużo. wynosi. Oj, dobra, to był blef, ale może wyjdzie. Zawsze to wzajemne Czekaj. poszanowanie. Co ty? 15. O kurde! 500! No, widzę, że nieźle się obłowił na tej współpracy z żywotrupami. 500, dobra. Więc sama rozumiesz. Dobra. A co z zębą? Nie widzieliście jej, tak? Niestety. Nie było jej tam. Ale widzieliśmy orka, którego podjął wcześniej na tą samą współpracę. Jakiego orka? To jest taki jeden jeszcze przy okazji. Generalnie on już 2 osoby zgarnął z tego przytułku. Chyba się na 3. miał zamierzać, ale póki co jeszcze nie przyszedł. Kto jeszcze o tym wie?
O czym? No o tej całej sprawie. Na razie ty. O tym, że ty szukasz Zenmy, nie wie nikt poza tobą. A o Grizie i jego A o niecnej Grizie- działalności? Tylko ty wiesz. No tylko ona wie, tak naprawdę. Znaczy, no o samym Grizie póki co tak, ale o tym, że ludzie z przytułku znikają, to jeszcze Heurus wie. No tak, ale on nie wie dlaczego. Nie, Egil wie, że jego kumpel zginął, ale on nie wie dlaczego. No, Więc przy okazji tak. stwierdziliśmy, że dowiemy się. No i tego kumpla znaleźliśmy właśnie. Mieszkał w dokładnie tym samym miejscu, więc podejrzewamy, że Zenma albo nie dała sobie rady i po prostu umarła, albo też pomiędzy tymi żywotrupami będzie łazić. Co by nie mówić, Zenma sama mówiłaś, że jest już raczej słabą osobą. Wątpię, żeby poradziła sobie z łapaniem kolejnych osób. No generalnie mówił o eliminacji biedaków, żebraków, bezdomnych i tego typu ludzi. Znaczy dawców imion. Czyściciel się kurna znalazł. Dobra, 500. W takim razie dam wam, jestem w stanie wam zaoferować. Ogry wspominał, że jesteś zaufaną Torgaka. Tak, Torgak się o tym dowie, natomiast chciała wam zaoferować po 250 srebrników na głowę, jeżeli pomożecie mi załatwić Griza raz na dobrze. To się da załatwić. Pójdę z wami, udając, że niczego nie wiem. Natomiast chciałbym, żebyście pomogli mi dorwać jego i jego ludzi. Czy załatwimy żywotrupy dwakroć narodzonej, czy nie, mało mnie to obchodzi. Chciałem ewentualnie, jeżeli Zemma została zamieniona w żywotrupa, to chcę ją odesłać na wieczny spoczynek i pochować jej ciało zgodnie z tym, jakby należało pochować dawcę imion. Reszta mnie nie interesuje. Co wy na to? Krótka piłka. Załatwić Griza na śmierć, czy skuć i wrzucić do lochu? Jak ty to wolisz? Zasadniczo wszystko mi jedno. Możemy, jeżeli szybciej będzie po prostu go pozbawić życia, to go po prostu zabijemy. A ja najwyżej przedstawię Torgakowi jego dowody. Tylko musimy jakieś dowody na jego niecną działalność przedstawić, więc dobrze by było, gdyby Zemma żyła i mogła się zeznawać, albo ktokolwiek Ma mógłby przynajmniej zeznawać. 3 trolle wokół siebie, które wokół niego chodzą i wszystko wiedzą. To jeżeli któregoś z nich ogłuszymy, to myślę, że zacznie sypać w obliczu sytuacji. I to jest coś, co mi się podoba, więc A jeżeli nie zagarnęlibyśmy jednego z tych żywych umarlaków, to nie byłby dowód sam w sobie ale dowód na co? tej działalności? Nie, wydaje mi się, że to za mało. Umarlaków pełno jest na terenie Parlind i to do niczego nie dowodzi. A o tym, że gdzieś tam we wschodnich katakumbach żyje sobie dwakroć narodzona, która ma swoją armię i się obwołała królową żywotrupów, to wie sporo wysoko postawionych mieszkańców przyczółka, więc nie jest to żadną dla nas nowością. Kiedyś, A ten bez jeżeli to... ręki? Bez ręki? Jaki bez ręki? No ten, który był zabrany z tego, tak? Mówiliście o tym bez ręki, tak? Heurus. Ten, którego Egil szuka. No ale on pewnie tak Egil. skończył samo jak to Zemma, nie? Egil szuka? A dużo wie na temat Griza? Czy nie powiązał jeszcze tych sytuacji? Na razie nic nie wie. Nic nie wie. Mieliśmy do niego pójść później. No to bym wolała, żeby tak zostało. Ale chyba naszemu kamyczkowi chodziło o to, że Heurus też mógłby coś powiedzieć, jako przemieniony. Zależy jak wiele zostało z jego jaźni. Nie każdy przemieniony w żywotrupa jest jakby kandydatem do jakiejkolwiek rozmowy poza rozmową z mieczem. Będę musiał kupić nowe smaczki dla Flasha. Nie lubi łazić za często za miasto. Idziemy? Czy chcesz jutro iść? Się przygotować? Kiedy mieliście się z nim spotkać? Do jutra wieczorem mamy cię tam dostarczyć. Dobra, to jutro wieczorem spotkamy się pod murem przyczółka i Parlind. Będę sama. Aczkolwiek Torgak będzie wiedział o akcji, więc gdy mi się coś stało i tak znacząco się spojrzała na was. Pytanie, czy chcemy tak długo czekać? Chcemy. Jeżeli pójdziemy teraz, to Gris nabierze podejrzeń, że coś za łatwo poszło. Ja wiem. Na jedno wiedzie i tak trzeba będzie go rozwalić i te żywotrupy. No chyba, że chcecie go rozwalić po prostu dla mnie, beze mnie. Mi tam No, wszystko to jedno. pomoc się pewnie przyda, nie? Tak zakładam. Ja jestem za tym, żeby iść jutro. Niech to chociaż wygląda legitnie. Jak chcesz się z kimś bić, to idź tam i krzyknij, który najsilniejszy, to zaraz będziesz mieć 5. Nie chcę marnować siły na jakieś tutaj popychadło nieadeptów. Tylko po prostu szkoda mi życia na czekanie. Mam przeciętnego trochę mniej niż skrangi czy ludzie. To No moja wina. ale nie wiem, czy to by było aż tak podejrzliwe. Powiedział nam, znajdziecie ją w tej karczmie. No Poszliśmy dokładnie. do tej karczmy. Znaleźliśmy ją tam. Akurat tam była. Była w tym pokoju. Zgarnęliśmy ją z tego pokoju. Tak jak mówi Ferik.
No chyba, że podasz mi jakiś konkretny powód, Trickle, dla którego chcesz czekać całą dobę. Powód mam taki, że faktycznie jak teraz wrócimy, to Gris będzie już czuł, że to jest generalnie jedna wielka podpucha i możliwe, że nawet krzyknie więcej osób, żeby się z nami bić. No może wręcz przeciwnie, że nie będzie podejrzewał. Ale dobra, jak ty chcesz, to możemy iść. Jakby mi to wsiąka... Wiesz, jakbyś powiedział, że nie wiem, chcesz kupić jakieś mikstury lecznicze, albo naoszczyć sobie, nie wiem, miecz, sztylet, cokolwiek, kupić coś na mieście, to Tylko, ja że bym to zrozumiał. o tej porze zakupione, znaczy pozamykane są wszystkie zakłady. Ale ja mówię, bo ona chce do wieczoru przyszłego czekać, tak? Czyli cały dzień chce czekać, czyli w ciągu dnia by chciała coś załatwić, to ja to rozumiem, ale jak są dla samego czekania, to nie widzę powodu. Ja nie chcę, nie mam po co czekać. Może poza faktem, że faktycznie chciałbym się przespać i być poczęty, tylko tyle. Znaczy, jesteśmy Natomiast bardzo skoro zmęczeni. jaśnie pani chce poczekać, to przecież nie będę jej do niczego zmuszał. Jaka tam jaśnie pani, po prostu ona nic nie mówiła, że chce czekać. No chyba, że chcesz. Patrzę na nią. Tylko I żeby tak tak się nie rozniosło nagle, kurczę, po mieście, tak? Bo ktoś nas zauważył. I tak zjebaliście kaczką. mi wieczór, powiedziała Drusilla, więc ja mogę iść w każdej chwili, jeśli już. Spierdalaj. To idziemy zaraz. Plus życie twojej przyszywanej ciotki, jeżeli już, nie? Każda... Albo jej ciało, albo każda chwila się liczy, czy coś. Ja tam nie pokładam dużej wiary, że Zenma jeszcze żyje. Też niestety jestem tego zdania, ale przynajmniej chciałbym odzyskać jej ciało i pochować je tak, jakby wypadało. Nie czekamy. Chciałam czekać tylko dlatego, że ona chciała, ale jak mówi, że nie, no to dla mnie bomba. Okej, więc wracacie do miejsca, w którym mieliście się spotkać z Drizem, tak? Tak, no ja tam jeszcze w międzyczasie poszukam Flasha, żeby jednak poszedł ze mną. Myślę, żeby pozorować, to jakoś to chyba trzeba by ją związać. Mhm. No dobra, to jeszcze wracacie do znajomego miejsca ze znajomym otworem w podłodze. Nie wiedziałem, że to odbędzie się tak szybko. Rzekł Driz, złote oko. Drusilla, moja droga. Jak dobrze cię widzieć. Moi drodzy współpracownicy, tutaj zwrócił się do żywotrupów. Załatwimy 2 pieczenie na jednym ogniu, a właściwie 5 pieczeni, ale zacznijmy od Drusilli. Skoro tu jesteście, to bardzo was proszę, niech ktoś ją zaszlachtuje jak prosiaka. W tym momencie Trickle dobył sztyletu takim dość zamaszystym ruchem, jednoznacznie pokazując, co zamierza zrobić. Spojrzał jeszcze na Griza, spojrzał na kobietę, plunął aż jej pod nogi, po czym podszedł, zamachując się tym sztyletem i teatralnie rozciął jej pęta. Ach, to więc to tak! Krzyknął Griz złote oko. No dobrze, zdrada! To bracich! Wrzeszczy do swoich ludzi i wyciąga miecz. W tym momencie żywotrupy tak wydają z siebie, przynajmniej ten jeden żywotrup, który wcześniej tak był rozmowny, wydaje z siebie: za dużo żywych, zabić ich. Za dużo żywych, trochę martwych trzeba położyć i istotnie. Chodź Flash, mamy kolejną rzecz do zrobienia. Inicjatywa, zgaduję. No to ja tam już kliknę. Odrzuć jakąś muzykę. Czemu ja nic nie słyszę? Nie wiem, czemu nic nie słyszysz. I Flash jest pierwszy. Zawigniu. O nie! A nasz kamień jest ostatni. Więc Flash jest pierwszy, proszę państwa. Co robi Flash? Strzeli jednemu z dwóch, którzy akurat otaczają Griza. Katapultmen to są nieumarli, a Drunken Louds to są ci... To są jego ochroniarze, tak. To są jego przyboczni. Dobra. Przy odrobinie szczęścia jednego z nich nie zabiję. Teoretycznie pamiętaj, że chciałaś... Możecie deklarować ataki w powalenie. Wtedy nie zadajecie obrażeń, ale obrażenia są trudnością testu powalenia. Ewentualnie możecie też zadawać ataki w ogłuszenie. Wtedy też po prostu zadajecie obrażenia ogłuszające, wtedy one nie zabijają, tak? Nawet jeżeli spadnie poniżej progu przytomności albo progu Wiem, życia, nie? ale rzut na atak mi tak bardzo nie wyszedł. Nie mogę tego w żaden sposób przeżyć i nie forsować. No nie ma takich mechanik tutaj. O nie. Więc jeżeli Flashowi się nie udaje strzelić piorunkami, widocznie się jednak słabo jednak jadł chyba dzisiejszego dnia. Miał Jakoś te przyjść takie głodny, iskry, żeby- jakieś te iskry mu tak zabłysły, ale to tak wiesz, coś miał tam strzelić, ale takie
I tyle. Wydaje mi się, że on po prostu spudłował, bo ja rzuciłam 3. Nie wiem, kto tam potem rzucił 9, nie byłam to już ja. Okej, teraz pijany, znaczy nie pijany, jeden z ochroniarzy doskakuje tutaj do tego i zamierza się na Seprisa sztyletem. Trafia. Ale wiesz co, spróbuję uniknąć. Trudno 17. No i pięknie uniknąłeś. Czy sukces w uniku coś dodaje? Powiem się, że nie. Okej, teraz jest kolejny z trollowych sekundantów. Ten sobie podbiegnie on się przesunie tu i spróbuje zaatakować Drusilę, ale nie trafia. Teraz będzie Drusilla, która przemieszcza się tu i próbuje, nie ciebie miała zaatakować, tylko chciała zaatakować Griza. Podły zdrajco, zapłacisz za to, że atakujesz własnych ludzi. Sukces, okej. Drusilla zaatakowała przeciwnika swoim mieczem, ale niestety Griz Złote Oko jest zbyt dobrze opancerzony, żeby jej trafienie coś mu zrobiło. No z Windlingiem? Znaczy, bo ja nie miałem jej karty postaci, więc wziąłem sobie złodzieja Windlinga, ale... który był czwartopoziomowy. Wątkowy toporek windliński. A to nie patrzcie, dobra, teraz jest Trickle. Jeden przeciwnik nam się idealnie ustawił pomiędzy naszą trójką, aż normalnie żal go nie pacnąć. I ja mogę jakieś manewry używać, bo widzę, że brałam, ale nie do końca wiem, jak manewrowanie działa. Masz taki talent manewr? Nie, umiejętność wzięła bez sensu. Że jak tworzyłam to z żurafem, to przedstawił mi to tak, żeby to miało sens. No nie, to jako umiejętność to nie ma sensu większego. No w każdym razie jak wykonasz manewr, to jest zwykły, znaczy to jest ta prosta akcja, czyli sęp. A jak przebijesz jego obronę fizyczną, to dostaniesz +2 do najbliższego ataku. Nie. No to tak jak ci mówię, to jest prosta akcja, czyli nie kosztuje ci tej akcji zwykłej, czyli normalnie będziesz mogła potem zaatakować. Jak ci przebijesz jego obronę magiczną, to za przebicie plus każdy sukces masz +2 do ataku i +2 do obrony fizycznej. Okej, to by było fajne, ale gdybym miała starcie 1 na 1. Ponieważ mamy tutaj starcie niemalże 1 na 3, o ile oczywiście... To żadnych bonusów za przewagę i tak tutaj nie ma. Nie ma, jest, bo przewaga od 4. Jakby jeszcze się Tak. Flash dostawił do tego, to wtedy mógłby być otoczony, jako Herit mógłby być Nie uznawany. chodzi mi o to, że przewaga za tłum, chodzi mi o to, że wejdą przynajmniej 3 ataki w tą jedną osobę, zanim zrobi się pełne kółko. Za taką zwykłym po prostu ciosem i tyle. Unarmed atak. Ja nawet nie wiem, czy Claw Shape'a sobie tutaj nie wrzucę. Wpierw musisz go trafić. To jest unarmed atak, a Claw Shape to są obrażenia. Okej, czyli najpierw Unarmed Combat i potem dopiero talent? Tak. Znaczy nie, no to też masz talent unarmed combat. To jest twój talent. A Narb A Combat Claw Shape to jest tak, że ci się robią pazury i zadajesz obrażenia. No i właśnie tym chciałam to zaatakować. No nie, to są obrażenia same. Unarmed atakiem go trafiasz, a Claw Shape'em zadajesz obrażenia. Gdzie jest w takim wypadku Unarmed Attack, bo nie do końca widzę. Ale niestety nie trafiasz. Już gry ci nie Still pomógł. does illogical robić no ale dobra. rangów. Bywa. Dobra, będziemy walczyć. Kto jest dalej w kolejce? No bo Czekaj, bo ty nie trafiłeś, to teraz jest Sepris. No wiesz co, zostawiam tego w takim razie i spróbuję zbliżyć się do Griza, ale w związku z tym, że tutaj ktoś stoi mi na drodze, jakiś, nie wiem, co to jest ork, czy co to jest. Troll, ale możesz przecież ukosami też się poruszać, to nie ma problemu. No okej, to gdzieś między trolem a tym orkiem poniżej, to po prostu gdzieś tam półpióretem próbuję się przedostać w pobliżu Griza i go atakuję, ale pierw krzyczę: mówiłem, że się spotkamy, raczej prędzej niż później i chciałbym tanta zrobić na niego. 2 na 1 ci odkrzykuje tchórz. A chuj tam z nim. I na niego taunt w takim razie. Tam go zmusza, żeby cię atakował, tak? Nie, po prostu prowokuje go, żeby go... Nie, tam nie prowokuje do ataku, tylko tam prowokuje, że ta postać jest jakby zdenerwowana, rozproszona, nie wiem jak to nazwać. Po prostu poddenerwowana jest moimi tekstami i tyle. No tak to działa. 10 wchodzi? To jest social defense. To nie wchodzi. 10 nie wchodzi? Nie. W orka? No dobrze. No to manewr w takim razie. Do manewru dodam sobie karmę. Jedną, w razie czego. To czekaj, to jest przeciwko magicznej? Nie, manewr fizyczny. To wchodzi, ale bez dodatkowych Okej, to sukcesów. +2 mam do ataku, okej. No i zadaję mu cios moim mieczem. Ja też użyję karmy, co tam? Mogło być lepiej. 15, no to wchodzi z jednym A, sukcesem. czekaj, bo źle rzuciłem, dobra. Okej, no to rzucę tylko na obrażenia, bo na broń nie rzuciłem, tylko na talent. Obrażenia 12, czy żadnych bonusów, czy manewr daje bonus?
Nie, tylko Close Combat Attack. No to go obrażenia. Nie ma riposty. Czekaj, ty jeszcze rzucę Avoid Blowa. To 15 pewność. Próbuję, no ale nie udaje się. Da. Okej. 13 wchodzi, czyli dobra, zastosuj obrażenia. Okej, 8 dostał. No, więc go tam kąśliwie chlasnąłeś. On miał zbroję z czego? Zaraz czekaj, on ma z czego zbroję? Ekwipunek, on ma utwardzoną skórę, okej, ale gdzieś tam ominąłeś jego puklerz i przebiłeś mu delikatnie zbroję. On warknął na ciebie, tchórz 2 na 1. I on jest za pół. To jest ten ork, który ma jedną rękę, schodzi tutaj i atakuje tego, porażka, więc nie trafia. To by było z niego na tyle. Ten środkowy znowu tak wydaje za dużo żebech i schodzi tutaj do tego trolla i będzie go atakował, ale też nie trafia. Trzeci kadawer. Gdzie mam porażek, drodzy oglądający? Schodzi tutaj i w tej chwili, czekaj, ale ten się nie liczy jako napastnik, więc nie będzie okrążenia, chociaż nie, bo ten się liczy, więc Gris w tej chwili jest oznaczony jako okrążony, czekaj, jak mu zaznaczę, walka powalony, osaczony, że będzie osaczony, okej, Gris jest osaczony w tej chwili i ten kadawer go zaatakuje, ale też nie trafia. W tej chwili jest Gris. Dobra, Gris się będzie przemykał. On zrobi tak, tu 2, tu 4, 12, więc jeszcze ma 6, 8, dobra, tu się przesunie i on będzie atakował tego, czyli zaatakuje tego jednorękiego orka, użyje manewru na nim, czyli wszedł mu jeden dodatkowy sukces, czyli ma plus 4 do testu ataku, nie? Ale nie trafia. Czekaj, ile wyrzucił? Same jedynki? Nie, 2 i 1 wyrzucił, więc nie trafia, więc nie popisuje się absolutnie. Tylko jakieś przekleństwo jeszcze rzuca swoich zaciśniętych ust i teraz jest ten. Prawie tutaj pięć wypadł z łapy. ten troll, który w takim razie doskakuje tutaj do tego i będzie tego kadawera atakował. Co tu się dzieje? 5 dodatkowych sukcesów tego jednorękiego żywotrupa. 17. I ten dostał 10 punktów obrażeń, więc widzicie, jak troll doskoczył, atakując do żywotrupa, którego atakował nieskutecznie Gris i po prostu takim ciosem sztyletu od góry tak go rozdziera mu po prostu jakieś resztki ubrania, odrywa jakieś płaty mięsa od tego kadawera, który jaki jest w ogóle jego próg ran? Powinien dostać jedną ranę. Tak, dostaje jedną ranę i on wtedy wpada. Czy on ma tutaj tak? Frenzy! Tak, wpada we frenzy. Przejebany. Enrage, jak to leci? Fury, to będzie Fury, tak? Rany dają mu bonusy do testów, a Rage dostaje 3 dodatkowe ataki w rundzie i nie ma jakby minusów wynikających z ran i używa agresywnego ataku, więc nie wiem, czy ja tu mogę go oznaczyć, żeby była furia. Chyba nie ma takiego. Zaznaczyć jakieś specjalne zdolności? Nie ma. Akcja... Atak agresywny mu zaznaczę. Dobra, ten będzie miał atak agresywny. I teraz na końcu jest Fyrik w tej rundzie. Ja bym teraz chętnie dzikał włócznią. Tylko w kogo tu? No, przy sobie masz tego nadszarpniętego, wkurzonego żywotrupa jednorękiego i zaraz obok niego jednego z trolli Griza. W sensie ten pierwszy to jest ten inwalid, tak? Kadawerman? To jest ten ranny jednoręki kadawer, a tutaj pod spodem jest jeden z ludzi, jeden z trolli Griza. Tutaj. Dobra, to mamy w człowieka od Griza, nie? To wiesz, że rzucasz kaszustką na trafienie. Okej. Tylko nie zaznaczyłeś go, o ile dobrze widzę. Czy nie jest lepiej rzucić czaru? Właśnie, nie lepiej czarować? No pamiętaj, że... To mogę rzucać czar. No bo... Chodzi o to, Lena, że ponieważ rzucasz kaszustką, to jest bardzo mała szansa, że trafisz kogokolwiek, bo oni mają No obronę musisz mieć tyle... przerzut na kaszustce, żeby trafiać. No, oni mają chyba 7 lub więcej obrony. No, w porządku. No ale jak zaznaczysz go, to ktoś ma zielony, ma go zaznaczonego. Jas, możesz go odznaczyć na razie? O, teraz jest zaznaczony. Jak schodzę myszką, to... I teraz kliknij na efekt. Okej. Okej, zastosuj obrażenia. Twój efemeryczny pocisk raptem trafił w wielkiego trolla, ale jakoś delikatnie nim tylko wstrząsnął, bez większych spektakularnych efektów. Dobra, teraz kolejna runda. Losowanko inicjatywy. O, widzę, że troll jakiś tutaj będzie na pierwszym miejscu.
Ten, co takie zajebiste rzuty miał? Tak, 19 ten? O Tak. kurwa. Nie, to czekaj, nie, to nie ten troll. To jest ten troll, który tutaj sobie stał, więc on ma, widzę, za zadanie dobić żywotrupa na razie. Sukces i rzucić na obrażenia. Zastosuj. Ten kadawer dostał 7 obrażeń. Kolejny cios wylądował na nim, ale on jest, bo widzą, że jest się wkurzony, a wkurzonego żywotrupa trzeba jak najszybciej zlikwidować albo spierdzielać, bo one są naprawdę niebezpieczne, kiedy się odpalą. Teraz jest Sepris. No, ja w takim razie tak biegnę do Griza, krzycząc, gdzie uciekasz? Nie uciekaj! Prowokacja. Gra jestem w agresywnej postawie. Próbuję go zaznaczyć. No, zaznaczyłem go, nie? Jest zaznaczony przez Tak, ciebie. jest. Dobra. To najpierw prowokacja. Pewnie, nie wiem, czy weszło 8? No to jest wobec czego? Społecznej? Społeczna. To nie wchodzi. To manewr 9. Manewr też nie wchodzi. No to cios. O, zwykłe. A, i mam agresor. A to chyba mi dodaje od razu, nie? Tak, jak masz zaznaczony, to cię od razu doliczę. Aha, to jest teraz broni przecież rzucę, bo znowu chciałem z talentu, czyli tak, Brat Sword. Kurde, 10, sukces, okej. Czekaj, wynik jest 10, to ja jeszcze spróbuję avoid blowa oczywiście. Trudność 10. Przykro mi. Nie udało się, okej. No nie, ale marny rzut, dobra. No ale trafiasz. Ale tylko całe Ale 3. marnie, ale marnie. I to mają być ciosy? To tylko zwykłe ukucia komara. Mają być uniki? Okej, dobra, i teraz jest... Tylko zwykłe zataczanie się pijaka. Teraz jest flash. O, już? Tylko, no, twój flash ma dużo inicjatywy zazwyczaj, więc wiesz. No ale teraz rzucił 6 tak jak ja, więc zaraz będę ja. Ale wiesz co? Czy zgodzisz się na stwierdzenie, że Flash wskoczył na Fyrika, żeby mieć większe pole manewru? To jest pytanie, czy Fyrik się na to zgadza. Czy właściwie to wlazł, nie wskoczył. Bo on aż taki Jasne, w ruchliwy porządku. nie jest. No to tak, to ja myślę, że Flash dokona, mogę się i nie idealnie, nie mogę się nie idealnie ustawić, to będę obok ciebie. Flash pokonał 2 metry w górę, jak na typową jaszczurkę przystało, rozejrzał się i on będzie walił w tego nieumarłego, co jest najbliżej dziury i ponownie Finboltem. To jest No chyba, że przeciwko 11 obronie nie magicznej? Tak. No to z jednym sukcesem jeszcze dodatkowym wchodzi. O proszę. Czy przy obrażeniach tam masz modyfikator zrób 2. Czy tam przy efekcie? Jeżeli No to jest... klik. 13. O, to zastosuj jeszcze kliknij. No i dostaje 13, więc Pada w szał. rany tak i wpada w szał, więc atak agresywny będzie też miał. Super. Ale przeżywa to. Pioruny uderzają w niego, ale on to przeżywa. Znaczy przeżywa w swoim nieżyciu. Ja się chciałam mówić, może ten piorun walnął mu tak mocno, że serce zaczęło mu znowu bić. Mamy w tym momencie Frankensteina. No bo do dziury Ale wpadł. teraz jest trickle. Juhu! No dobra, to jest skoro pan Machajmierz sobie poszedł i mam w sumie tylko tutaj pana skałę obok siebie, to ja jednak zmanewruję tego, który przy mnie stoi. Przynajmniej spróbuję go zaznaczyć. Dziękuję. Jest zaznaczony. Ja sobie go w tej rundzie zmanewruję, żeby w następnej rundzie przywalić mu bardziej. Znaczy to w tej samej rundzie możesz mu przywalić. A, ja myślałam, Bo manewr że działa w tej samej rundzie co atak. zajebiście. Najpierw robisz manewr, potem robisz atak. Tak, i weszło z dodatkowym sukcesem, czyli masz plus 4 stopnie do kombatu, modyfikatora. prawda? Tak, do kombatu, tak, do unarmed combat. 22, ojej, czekaj. On ma obrony 8, czyli to jest 16, czyli 3 stopnie dodatkowe sukcesu plus 6 stopni do claw shape'a dodajesz, bo 6 modyfikatora. stopni do Flow Shape'a. Tak. To Nie, zaczynam coś karmę robić. możesz sobie zaznaczyć, jak chcesz. Jeszcze jak karmę mogłeś zaznaczyć, jak chcesz. No, trzeba było. Ja Trudno. też zauwalam przemali. Zauwalam. 9 obrażeń minus jego pancerz. Czekaj, on ma pancerza. Gdzie jest Właśnie, jego bo pancerz? ja nie mogę zastosować obrażeń teraz z tego? No bo z na claw niego? shape'a tak nie jest zaprogramowany, żeby zastosować Okej. obrażeń. Claw shape, pancerz ma czyli 7 obrażeń. Dobra, 7 obrażeń mu wchodzi. Aby broń po prostu było zrobić z tego talentu. Dokładnie. Dobra, chlasnąłeś go tym, teraz ten pan, który akurat stoi koło ciebie, ale on nie zwraca na ciebie uwagi, bo on wie, że trzeba rozwalić z rozwiszonego kadawera, więc on będzie się bawił w kadawera. Trafia. Bo oni są frenzy teraz, czyli mają chyba tam, nie wiem, minus 4 do obrony, czy coś takiego. Zastosuje obrażenia, ale wchodzi mu tylko raptem 2, bo
Po prostu on wnosił się do ciosu, żeby trafić żywotrupa, kiedy ty tam smyrnąłeś go pazurami po pleckach. I on po prostu wybiłeś go trochę z jego ruchu i z jego ciosu i po prostu go tak skrobnął tym sztyletem, więc nie zadał mu jakichś wielkich obrażeń, tylko co ty robisz, baranie? Tylko się rzucił przez ramię do ciebie. Oni wpadli w szał. I teraz jest Fyrik. No dobra, no z zaklęć no to dalej widzę, że chyba to jest najsensowniejsze. Pytanie, czy dalej walić w tego typa tutaj? Tego A może teraz Inwali- projew tylko... Davena najlepiej, Tak. żebyś walił w tym momencie, bo oni są większym zagrożeniem. Ja nie mam do nich dostępu po prostu. W tego tam koło dziury chcesz walić? Nie, no mamy jeszcze jednego obok siebie, tuż koło Griza, co nie? Mhm. No tak, po prawej. Ładnie! To rzucasz klikasz efekt i Chyba trup. Zastosuję obrażenia, 14 obrażeń. Nie, Myślę, że stoi jeszcze. jeszcze stoi. O, Uformowałeś całkiem duży ten pocisk, który trzasnął tego jednorękiego żywotrupa orka potężnie w klatkę piersiową, odrywając mu jakiś tam kawał nadpsutego ciała z resztką ubrań. I ten tylko rozjuszony żywotrup, który miał się rzucać na Griza, tylko się tak odwraca. W twoją stronę się patrzy takimi białkami z tych bielmem swoich martwych oczu na ciebie i będzie się na ciebie rzucał, bo go wkurzyłeś teraz. Jeszcze bardziej. Ale teraz jest Griz. Griz się odwraca widzi, że żywotrup przestał się nim interesować, więc się odwraca w twoją stronę. Seprisie i przemieszcza się tu. On tak Skoro- biega. Nie biegaj, nie będę cię gonił cały dzień. Hehe, dobra, a stosuję manewr przeciwko tobie. Jaka trudność? No jak mnie zaznaczysz, to będzie ten, 7. Czekaj, bo ja muszę jako mistrz gry A, chyba to zaznaczyć. Teraz 7 trudności, bo mam bez tym agresyw. No, wyjdzie mu z przebiciem. Tak, Czyli- dodatkowo, czy 4 do ataku. 4 do ataku. Czekaj, czy ja karmę mogę? Karmę, dobra, to ja dopalę to karmą. 12. No, spróbuję uniknąć. 10. Niestety A, ci było się nie blisko. udaje. I 11. 7 po uwzględnieniu pancerza. Rozumiem, że chcesz mnie pokonać po kawałeczku. Tak, zginiesz od 1000 cięć. Będziesz jak poszatkowane mięcho na ruszt. Przypomnij, którego kręgu jesteś adeptem? Wystarczającego, żeby cię zaszlachtować. Czyli pizdeczka na 3 maksymalnie. Okej. Teraz będzie ten troll, dobra. Kozaczy. Ten Jakby troll. był wyżej. To Ten tylko troll gra. dalej będzie atakował. Ten troll będzie atakował teraz znowu tego rozjuszonego kadawera. Trafia. Pięknie. O, piękne przerzuty. Zastosuję obrażenia. Kadawer nie żyje, więc ten troll po prostu wbija mu sztylet po prostu w czaszkę, drugą ręką łapie go za szyję i tak odrywa mu tą głowę. Bezgłowe ciało trafia, upada To z jest tak łomotem na ziemię. zwany- On tak, Bohater drugiego planu. tak, bohater drugiego planu, i ten kadawer nie żyje. I teraz tak, ten troll, nie, teraz ten kadawer tutaj, który był wkurzony, przesuwa się tutaj, widząc, że jego towarzysz zmarł ponownie, zakończył swoje nieżycie i on jest w agresywnym ataku i do tego ma, o ile pamiętam, jest wkurzony, więc to ma 4 ataki w sumie, więc będzie sobie teraz atakował. Akcja, porażka, więc pierwszy atak nie wszedł, drugi też nie wszedł, wszedł trzeci, zastosuj obrażenia, 8 obrażeń, w 6 weszło i ostatni atak, sukces, kolejne obrażenia i 3, więc rzucił się z tymi swoimi zaschniętymi, szponiastymi łapami na trolla i go tam chlasta, 2 pierwsze ciosy zostały, po prostu odbiły się od wielgachnego trolla, a pozostałe 2 gdzieś tam poszarpały mu trochę ciuchy, rozszarpały mu trochę zbroję, troll tylko zaryczał z bólu, zrzucił ten łeb tego martwego żywotrupa na podłogę i się odwrócił do tego kadawera z rykiem bojowym na swoich wydatnionych w kły usta. Dobra, i teraz jest Drusilla, która ma do 14 yardów ma do niego, ale jak będzie na sąsiednim polu, to ma 12. Chyba ma tyle ruchu, wydaje mi się. Więc ona doskakuje tutaj do Griza. Gdzie mi spieprzasz, podły, szmatławy zdrajco? Zaraz Ej, to cię mój dorwę. tekst. Więc ona będzie atakowała znowu Griza, ale nie trafia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Drusillę. Teraz jest ten kadawer, który tutaj, on jeszcze jest
On jeszcze nie jest wkurzony. Okej, dobra, on się przesunie tutaj do tego trolla, który zabił jego towarzysza i będzie go atakował normalnym atakiem na razie. I nawet trafia z dodatkowym sukcesem, więc atak od tyłu się powiódł i zadaje obrażenia. No, I to zabija. zabiję jednego. I zawija jednego z tych, który... Martwi. Więc teraz został jeden, który jest martwy, więc ja go z walki usunę. Z tej walki go usunę. I kontynuujemy rundę następną. Pierwszy jest Gris tym razem. On, Drusilla, przestań atakować mnie w przewadze. Daj sobie spokój. Dobra, on ją zaatakuje w ten deseń teraz. I zaatakuje ją z manewru oczywiście. Nie udaje się, ale zaatakuje ją z karmą. To właśnie jest pokaz, jak może wyglądać walka w Verdownie. Tak, pokaz tego nietrafień w Verdownie, ile wyrzucił? 2 i 3 na 2 kostkach, no to faktycznie słabo. Ewidentnie jest wkurzony i jakby zdezorientowany walką z 2 przeciwnikami naraz. Drusilla go wkurza tym, że go doskakuje do niego i go dziubie, kiedy jest zajęty walką z tobą, więc to go trochę rozproszyło, nie trafia. Drusilla się śmieje na cały głos. I gdzie się podziały twoje nędzne umiejętności, Gris? Skończyły się razem z łaską Torgaka, ale teraz jest Flash. Flash. Omega. Dalej siedzi twardo na głowie pana Obsydianina. Zapraszam. Troll i jeden kadawer już nie żyją. Właśnie widzę. On tak spojrzał najpierw w stronę trolla, to w stronę martwego, to znowu w stronę trolla, to znowu w stronę martwego. Bardzo ciężko jest mu ocenić, który jest bardziej niebezpieczny, więc stwierdził, że będzie strzelał w tego, który jest najdalej. Czyli w tego rozjuszonego kadawera, tak? Czy to wchodzi? Przeciwko obronie magicznej? To tak, wchodzi. Jak oni są w szale, to też mają brodę magiczną obniżoną. Dobra, zawrotne 3. No to zawrotne 3 w wykonaniu. A na jakich kostkach jeszcze? To była kostka 2d6, a 1 i 2. Te Zastosuję kostki obrażenia. są dobre zwykle. No, więc no kadawer Więc on dostał. spojrzał w tamtą No, stronę, taka zrobił iskiereczka. Taka iskiereczka. Pff. On zrobił tylko mlep i puścił coś chyba od niechcenia. Taki zap. I tak się obrócił pyskiem w kierunku Trickela i taki ziewnął, tak przeciągle. Dokładnie tak. Że nudy. To teraz ten troll, który stoi obok swojego martwego towarzysza, więc on nie zwraca uwagi na Ferika, który strzelał do niego tym, bo zabili mu kolegę, więc on po prostu przesuwa się tutaj do przodu, będzie atakował tego wściekłego kadawera. I nawet trafia, ledwo, ale trafia i zadaje mu całe 6 obrażeń. No i to by było na tyle z tego jego mościa. Drusilla znowu przeskakuje tu. Czy ona coś ciekawego ma w talentach, co mogłabym mu zrobić? Zaznacza sobie Griza i wyrzuca słaby wynik, więc jej atak w Griza, on tylko od niechcenia odbija jej cios mieczem. Drusilla, mówiłem ci, że nie nadajesz się do walki ze mną. Skup się na rzezaniu mieszków i daj prawdziwym mężczyznom zająć się prawdziwą walką. I zwraca się w kierunku Seprisa. Dobra, teraz jest Trickle. Okej, tu jest jeden, tu jest drugi. Mam 2 trupy. Czy mogę stanąć na trupie? Tak, możesz stanąć na trupie. Czy mogę uderzać po skosie, bo wejście pomiędzy 3 przeciwników byłoby głupie. Możesz. Jak na sąsiednie pole, to możesz uderzać po skosie. Dobra, to bardzo chętnie. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo głupie. Ale tego samego, którego strzelał mi Trickle i ponownie z manewrem będę działać. 5, Czekaj, 5. Wchodzi? Tak, wchodzi. czyli modyfikator +2, prawda? Tak, ale to też wchodzi. Wchodzi, Poważnie? ledwo, ale wchodzi, tak. Wow. Ale Claw Shape już z niczym, prawda? Tak, z niczym, no. Chyba że karmę dodasz. Pamiętaj, że możesz karmę do tego dodawać. 5 obrony tylko mają, a teraz mają -3 do niej dodatkowo. Zastanawiam się, jak poziom finalnie uzyskuje na Claw Shape. On jest z zręczności? Nie, siła. Tylko jak Siła- karmę dodasz 1 punkt, to ci kostkę dorzuci. A, dobra, to tak, to chcę. Myślałam, że on po prostu zwiększy mi... Nie, wpisujesz w karmie 1 punkt i ci dorzuca kostkę K6. No i 12... Czekaj, on ma jakiś pancerz? Nie ma pancerza, więc wchodzi 12 obrażeń. Okej. Powiedz, że to go zabiło. Tak. O, cudownie. Więc jak wygląda ten twój cios finalny na tym kadawerze? To jest takie po prostu aż teatralne, zbyt przesadzone przeskoczenie, żeby stanąć na głowie jednego przeciwnika i zamach tyletem, powiedziałabym szablą, ale nie mam. W stronę drugiego martwiaka, przecinając mu oczodół
i dalej rozrywając kolejne tkanki. Niech sobie padnie tam gdzieś. Zrobiłaś to szponami. No, w sumie tak. To było bardzo... Ale szponami z trzymanym sztyletem, żeby nie było, ponieważ musi być przesadnie. Z kręgiem. Pomyliłaś te dyscypliny. Walić dyscypliny, jestem z kręgiem, jesteśmy przesadni. Więc teraz ten martwy kadawer, to go usunę. I teraz jest Fyrik. Nie, teraz jeszcze Sepris jest. A, Przeskoczyłaś. Dobra, to Sepris, okej. No dobra, to ja na razie nie prowokuję na razie dalej Griza, tylko po prostu manewr spróbuję na nim zrobić. Dobra, nie wyszedł. No to atak. Ja zrobię z karmą, może go trafię. Ostatnia karma. Też pewnie, no nie, to nie ta walka. To nie ta walka, więc Gris tym razem paruje wszystkie twoje zagrania i śmieje się. Nawet 2 na 1 nie dajesz sobie rady, patałachu. A mówiłem się przespać. Nikt mnie nie słuchał. Teraz jest Fyrik. To co, czy ten kolega, którego tutaj mam, jeszcze żyje? Który? Wskaż. Ten, co mam go naprzeciwko? Ten jeszcze żyje, tak, jak najbardziej. Super. No to lecimy. 2 dodatkowe sukcesy wyciągnęłaś tym boltem. Dawaj efekt. 10 obrażeń zastosuj, no dobra. 10 to 10. Więc ten dostał ranę i zaryczał trafiony twoim pociskiem, odwraca się w twoją stronę i szczerzy kły w parszywym uśmiechu. I teraz będzie on sam, więc teraz będzie cię atakował w odwecie. W porządeczku. Natomiast ma już przez to, że dostał ranę, to już ma obniżone statystyki, więc nie trafia. Fyrik jakimś cudem, może włócznią blokujesz jego atak, a może po prostu się odsuwasz. Ja myślę, że on może mieć po prostu tak twardą klatę, że ten po prostu nie przebił tego. Że cios był za słaby i się po głazu. prostu odbił, tak? Tak. Też może tak być. I teraz jest ostatni kadawer. On nie jest jakoś specjalnie bystry, więc on po prostu podąża za pierwszym żywym przeciwnikiem. Więc idzie za tym trollem i zaznacza sobie tego trolla. I on teraz atakuje tego trolla. Porażka jedynek. Więc on po prostu tak się zaatakował tego trolla, że się potyka o jakieś otruchło trolla, który leżał obok i się po prostu wywraca i w tej rundzie będzie potraktowany jako powalony. Jest w tej chwili powalony. I na tym się kończy ta runda. I teraz mamy trolla pierwszego, który przez to, że nie zauważył nawet, że go próbuje kadawer zaatakować, więc on podąża za Seprisem. Znaczy nie, nawet nie podąża, tylko znowu Fyrika próbuje zaatakować. Ale znowu mi się nie udaje. I teraz jest Gris. Gris, który widzi, że 2 jego towarzyszy... Nie, 2 towarzyszy nie żyje? Nie, 1 towarzysz nie żyje. Więc on tutaj wskakuje. Hej, pomóż mi się z nią uporać, krzyczy do tego swojego trollowego towarzysza. I oczywiście zaznacza sobie Seprisa. Manewr. Mamy jeszcze karmę, chyba mamy. Dopalę sobie manewr karmą. Wynik 17. Ty ile masz? Obrony? 7. Czyli 2 sukcesy wchodzą, tak? Okej. No 2. Nie, czekaj, 12, 17, 3 masz. Czyli plus, tak, czyli 2 dodatkowe masz. Plus 4. Plus 4 do testu ataku. Karma 1. 4 ataku. Tu dobra. No, niezły rzut. Spróbuję uniknąć. 12. No nie udało się. No, okej. Rzuć na obrażenia. 7. Więc on tam próbuje cię jakimś sztychem dosięgnąć, ale jakoś kaleczy cię bardziej niż cokolwiek innego. No rani gdzieś tam pewnie po ręce czy coś. No, gdzieś tam cię troszkę dotknął, ale i teraz jest Flash, który ziewa ze znudów, oblizując się, żeby i tak czasami rzuca spojrzenie Trickelowi, pokazuje na martwego trolla jednego czy drugiego i tak się oblizuje do Trickela czasami. Sugestywnie. Mogę go sprowokować, że dostanie dobrą przekąskę, jeżeli zabije kolejnego przeciwnika? No, Taka wiesz, obietnica. Jak teraz zabijesz tamtego, to dostaniesz coś pysznego. Mogę czy nie, Żuraw? że zachęcić go do walki. Wiesz co, to na Animal Bonding może rzuć, jak ci wyjdzie, przeciwko jego obronie socjalnej. Jaką on ma socjalną? 9, dobra. Jak ci wyjdzie, dostaniesz 2 stopnie bonusu. No, ta, jasne. To nie. On mnie nie słucha. Nie. Mój własny zwierzak mnie nie słucha. Jak ty w ogóle go oswoiłeś? Myślę, że my po prostu zaczęliśmy podróżować ze sobą razem. To z kim? Albo on z tobą. Ale w takim wypadku on wskoczy na tego
i będzie zadawał mu obrażenia z pazurów. Już nie mówisz, I mean, nie strzela? Nie, znudził Dobra. się strzelaniem. Raz na pazury czy 2 razy, bo w sumie to jest atak dwukrotny. No to najpierw pierwszy, potem drugi, jeżeli to są 2 ataki. Dobra, 9 zgaduję, że wchodzi. No tak. Jakiś modyfikator, czy nie aż tak? No to masz, jak rzucisz na obrażenia, to ci doliczę od razu, bo masz sukces. 7, no zastosuj jeszcze, kliknij. No i drapiemy dalej. Nice. No i znowu wchodzi. No okej. Nice. Jeszcze stoi, jak? Dobra. Teoretycznie Jaszczurka dalej siedzi na tym nieumarłym, ale Rozumiem. zdejmuje No. ją w razie, gdyby ktoś jeszcze chciał zaatakować. No rozumiem. Drusilla teraz. Drusilla to niezmordowanie biega za Grizem i próbuje go trafić, ale standardowo nie trafia, więc to by było tyle z jej wysiłków. Nieprzydatna w tej walce jest dla was i teraz jest Trickle. Mam 2 fajnych przeciwników do zaatakowania z jednej i z drugiej strony, ale ja chyba jestem otoczony. Czekaj, gdzie ty jesteś w tym momencie? Na Bo ja trupie. ci- Jeżeli cię otacza, ale czekaj, trupy się nie liczą do otoczenia. No ale jest jeden Drunken, drugi Drunken, Invalid i Gris. No to jeżeli jest 4, to tak, to jesteś jako Harit, musisz sobie tam osaczony, musisz sobie zaznaczyć na karcie postaci. Trochę niedobrze. Sam się wpakowałaś w tą kawałę. Wcześniej was tu nie było. Dobra, ale to ja tego ostatniego żywotrupa spróbuję zdjąć. Chociaż w sumie mieliśmy tego jednego złapać. Jest jeszcze opcja, czy nie ma szans? To musiałbyś ataki w ogłuszenie stosować. Dobra, A ja powiedz tego mi skasuję. tylko, który jest żywy. Ten jest żywy i ten jest żywy. Czy żywy jest ork, człowiek, czy co tam trzecie stało? Znaczy, ale ty mówisz o żywotrupach? Tak. Czy mówisz o trollach? Żywotrupy są, no to tylko ten został jakby powiedzmy ruszający się aktywny, ten. I jest to krasnolud. Dziękuję. Czyli tamtego Ork i człowiek orka już nie żyją. przypadkiem zabiliśmy. No trudno. Finalnie. Znaczy, to troll go zabił. Orka troll zabił. Mhm. No cóż, Urwał mu życie. głowę. Dobra, to ja do tego krasnoluda będę manewrować. Chyba wyszło. Czekaj, to w fizycznej tak, a weszło akurat. Znaczy, no, weszło. Tylko, teoretycznie, No żeby- nie, to się nie stało, nie. Tutaj tak nieważne, bo teoretycznie żywotrupów przecież nie da się ogłuszyć, bo nie mają poziomu nieprzytomności. Tak. Nie o to chodzi. Wiem, że ci nie wyszło, ale generalnie to i tak manewr był bez sensu. No. Ale ja nie chciałem go ogłuszyć, ja chciałem go pokonać. A tutaj- No dobra, nieważne. Efekt ten sam. I tak, i ta efekt nie ten sam nie trafiasz. Teraz Totalnie jest ten. bezużyteczny w tej walce. Dobra. Fyrik jest bezużyteczny. Nie, Tricker tak samo sobie powiedział. Jeszcze przesadnie udając. Tutaj zaznaczymy tą Drusilę i ten troll posłuszny rozkazom swojego szefa atakuje złodziejkę. Wow. I nawet trafia. Że nam BNA zaciukają. Za całe 2. Nie za Za co? jest za komedia całe już 2. w tej walce. Tak. Atakuje złodziejkę i ją tam po prostu rozcina jej czarny płaszcz. Moja bluzka. Tak, nie. Moja bluzka, ty. I rzuca taką bluzga w kierunku trolla. Teraz jest Sepris w tym momencie. Sepris cały czas jest po prostu w szale walki. Na razie chyba, może nie tyle, że wpadnie za jakiś czas w kryzys talentów, ale generalnie po prostu niby manewruje, ale jest wszystko podszyte jego orczym szałem po prostu. Więc dobra, próbuję manewr zrobić cały czas. Zanim mnie wykończy Gris, to ja padnę z wyczerpania od tych wszystkich talentów. Właśnie, Dobra. ile ja sobie wyczerpania wbiłem, bo... To się automatycznie wbija, jak Dobra, używasz talentu z dupa, nie wyczerpaniem. wyszło. Manewr nie wychodzi, Nie weszło. tak. A tak? No też nie, kurde, nie wiem, no beznadziejne rzuty teraz. Gris już Zaciekle go zaczyna, atakuje, ale kurde nie. tak, Gris zaczyna rechotać na całe jest, gardło i wiesz, śmieje się z Drusili, którą zahaczył jego kompan, a tutaj drugą ręką Ale czekaj, ja źle rzucam w ogóle. blokuje twoje ciosy. Czekaj, no. Cyprisie. Ale tak nie wyszło, ale rzucałem źle, bo powinien z broni, bo jak rzucam z talentu, to nie dolicza mi tego, agresywnej postawy. Ale dobra, i tak nie wyszedł rzut. W każdym razie teraz Fyrik. Ma Tak, 10 no cóż, trzeba tutaj oczyścić po kolei ten teren, nie? Więc skoro jeszcze ten żyje, no to Piękny strzał, 2 dodatkowe sukcesy. Ho. Dobra, trup. 21, zastosuj obrażenia, zobaczmy jak to wpływa. Oj tak. Dobra, jak ten pocisk załatwił tego tutaj maestro? tym razem myślę, że na pół. Że od samej góry
Ja nie wiem, troszeczkę sobie teraz to wyobrażam jak taki pocisk, ale że trochę poleciał jak taki laser, że po prostu ciachnęło go od góry do dołu i rozpadł się na boki. Albo, że w takie po prostu jakby tafle takiego ostrego czegoś stworzyłeś i po prostu puściłeś przez trolla i go tak przeleciało przez niego, on tak chwilę stał i taki potem buchnęła z niego krew i on się tak rozpadł na dwie połowy. No i tak. W tym momencie, Trickelu, możesz sobie odznaczyć osaczenie, już nie jesteś osaczony, bo jeden z twoich przeciwników już nie żyje. I teraz jest pan ten, który skoro nie wie, co ze sobą zrobić, to w sumie odwraca się do Flasha, który go atakował i będzie go ciachał. 18. To trafia. I to za jeden dodatkowy. 3 obrażenia. Było blisko. I 17 obrażeń. I Flash dostaje 10 obrażeń. O nie! I dostaje jedno. No to ranę już ma. Wbitą, automatycznie się wbiła, więc widzisz jak Trickle, widzisz z przerażeniem jak żywotrup odwrócił się w kierunku Flasha i tak się zamachnął z jakimś takim jękiem i te jego szponiaste łapy po prostu trafiły gdzieś tam w okolice pyska Flasha i po prostu widzisz jak na ciele Flasha pojawiają się takie, wiesz, krwawe pręgi, z których łuski zostają rozcięte i zaczyna wypływać taka posoka z niego. Będzie do lekarza. W trymiga. Flash zajęczał jakoś tam zwierzęco. Zaharczał bardziej. Zaharczał, zdziwiony tym, że oberwało mu się w tej walce i teraz nowa runda. I pierwsza jest Drusilla. Proszę bardzo, Drusilla wkurzyła się, odpuszcza Grizowi, przerzuca się na jego kolegę. Jak śmiałeś mi zepsuć moje drogie ciuchy. Zaznacza sobie tego trolla i Drusilla atakuje. W talentach ma, więc może dodawać karmę. No to wkurzyła się na tyle, że użyje karmy. Wkurzył ją ten troll i nawet trafia. Całe 5. Dostaje 3 obrażenia, ale zawsze coś. I teraz jest Trickle. Trickle, striggerowany raną odniesioną przez twojego towarzysza. Nabrałeś nowej werwy. Powiedz mi, że mogę atakować z wpływem. Jeśli zaznaczysz agresywny atak, to możesz. To w tym momencie to już jest chyba czas, żeby zacząć być agresywnym. Tak, coś czuję. Co zaznaczasz agresywny atak? Tylko rzucaj z broni. Znaczy w sensie, nie, a ty nie masz broni, tak? Mam sztylet. Mogę rzucać ze sztyletu, czemu nie? Bo z broni, jak używasz broni, to ci dolicza za agresywny atak od razu plus 3 stopnie, a jak używasz talentu... No chyba, że to wpiszę sobie w talent po prostu 3 modyfikatory, to i też jej wtedy pójdzie, nie? Chyba, że w talencie użyjesz modyfikatora 3 za... Nie, dobra, to rzucam w takim przypadku z sztyletu. Tylko czy dalej muszę talentem najpierw Unarmed Combat? Nie. Nie, bo jeśli używasz tyletu, to nie... Znaczy, a właśnie, bo Nie Unarmed Combat opłaca to ci jest... się sztyletem. Nie opłaca ci Wtedy się, bo na nie samą masz... zręczność będzie rzucać. No to lepiej z Unarmed Combat jednak, z modyfikatorem 3 po prostu za agresywny atak. Fest! No i... Weź. Ja pierdzielę. No i nie Ale trafiasz. kurw! To jest kurw godny szlachcica. Aż się potknęłaś. Jaki Tak. kurde Trickela szlachcic, kurde. Większy od ciebie. Ale ja nie jestem żadnym szlachcicem, jest soborkiem. Właśnie No, dlatego jest większy. Gór. I teraz Nie jest ten Gris. zakomament z krangiem. Więc teraz jest Udający Gris lepszego po tym od siebie. wszystkim. Gris Słuchaj, przesuwa, jak skończymy tą walkę, to ci pokażę swoje szlacheckie papiery. przesuwa się tu i sobie zaznacza. No ale to ja padnę nieprzytomny za chwilę, więc wiecie. Tak. Powodzenia, że tak powiem. Właśnie dlatego ja przestałam robić manewry. Manewr. Trudność. Jaka jest twoja ta obrona? Cały czas, 7. jestem cały czas w agresywnej postawie. 9, no to wchodzi. Okej, czyli ma modyfikator 2, tak. I karmę oczywiście sobie dopalę jeszcze. A co? Jak się wkurzać, to się wkurzać. Dobra, 14. Spróbuję uniknąć. Lepiej uniknąć niż dostać, tak? Zbijam cię. 19. Więc Unik! widzisz takie Wykucnąłem. Już leciało na zaskoczenie na twarzy Griza, kiedy wykonałeś kiedy tam włos, właściwie jakiś nawet ci troszkę, jakieś parę włosków ci tam ścięło z głowy, kiedy ten świst miecza nad twoją głową przeleciał. No, Griz jest zaskoczony tym obrotem sprawy. I teraz Flash. Ja też. Flash myślę, że może być już nawet troszeczkę zaniepokojony faktem. Dawno nic go nie dziabnęło. Jak będzie się odsuwał, to dostanie atakiem okazyjnym. Nie czy ma tak tu nie takich działa? rzeczy. Dobra, to on odpełznie i jednak będzie atakował z odległości. Uznał, że to jest bezpieczniejsze. Czy to czwórka wchodzi? No niestety muszę ci powiedzieć, że nie. Ta rana mu widocznie przeszkadzała mocno.
Iskry Możecie. wylatują, ale nie dolatują do żywotrupa. Mhm. Fyrik. Dobra, to który żyje? Ten Kolejny. kadawer i tutaj troll i Gris, którego zasłania ci ściana, więc go nie widzisz. Okej, no to chyba kolejny jest dla mnie ten kadawer, nie? Tak sensownie myślę. No, szczególnie, że zranił Flasha, co było O tak, to nie też fajne jest z jego okrutne. strony. To bardzo nieładnie z jego strony. Wchodzi ci 7 obrażeń. No i kadawer w końcu nie żyje, więc twój pocisk likwiduje zagrożenie. Bardzo Przynajmniej. miło. Dobra, czyli faktycznie został jeden troll i sam Gris. Tak, tego usuniemy z walki. Sepris, bo nie żyje. To manewr, nóż przerzut, a nie udało mi się. Manewr nie No i- wchodzi. I cios. Dobra, jest szansa. Może mu nie wyjdzie unik. 14. Czekaj, no to ja jeszcze mogę uników używać. Możesz. Użyję uniku i nawet dopalę go karmą na wszelki wypadek. Poproszę jedynki, 3. Aj. Jest! I 11, więc nie udało mu się. Kurde, taki słaby rzut. Mogło być lepiej. Jeszcze ciągle się trzyma. No ale Pedomix mógł być lepszy. A. Nad średniej nie ma. Rozkręcamy się wreszcie, tak? To lubię, to mi się podoba. Mam nadzieję, że nie zdechniesz, zanim powybijam ci twoich przyjaciół. Generalnie teraz Seprys ma zaciętą minę i jakby nie zważa na jego obelgi. Próbując po prostu zachować przytomność. Widzi już mroczki przed oczami. Jego kolega Troll postanawia dalej męczyć Drusilę zgodnie z rozkazem, więc będzie się teraz zajmował Drusilą. Trafia. Czy Drusila ma unik? To jest pytanie. Nie ma uniku. Rzuca na obrażenia. Ale Drusila dostaje tylko 2 obrażenia z tego wszystkiego, czyli kolejne draśnięcie. Zostaw moje ciuchy! I znowu leci jakieś przekleństwo w kierunku Trolla. Ten kadawer nie żyje już całkowicie, więc usuwamy walczącego, więc kolejna runda. Może Pierwsza- ten całego ją po prostu bardziej rozbiera niż atakuje. Może wiesz, może chcę sobie pooglądać zanim wiesz skona, czy Czy zwieje. ją zabije, no to zależy od tego, co on myśli. Drusilla, dobra, troll się przesuwa tu. Znaczy nie, pierwsza jest Drusilla, więc Drusilla nie zmienia swoich zamiarów. Zaznacza sobie tego ziomka. Walka. Melee Weapons ma w talentach opcjonalnych, więc będzie sobie walczyła. Karma 1, 9. Troll ma obrony w 8, więc to wchodzi. Nie wierzę w te no i nie rzuty. trafi. Nie wierzę. Kto robił tych NPC-ów? Kto robił tych Sepris. NPC-ów? Żeby ona rzuca na trafienie na zręczność. Sepris. Sepris, niech no zerknę na niego. Ale nic, dobra. Sepris ma zaciętą minę i Sepris o tym nie myśli, ale ja jak gracz myślę, że może drugi gracz pomoże mi. Ale Sepris się rzuca na Griza. Dobra, spróbuję manewr. A nuż widelec będzie jakiś przerzut. Niestety nie. No to znowu jakiś sztych jego długim mieczem. No, może mu nie Oczywiście. wyjdzie unik. Avoid blow. Karma na wszelki wypadek. Dobra. O kurde. Uniknął. Uniknął. Ile mi karmy zostało? Czekaj, gdzie jest karma? Trochę mi zostało, dobra. Jeszcze mam To szansę masz cię. dużo. Z 15 pewnie miałeś. Uniknął tego ataku, więc to jest wszystko. Trikel, nie wiem, czy się orientujesz się, że twój przyjaciel Sepris ma, znaczy to może nie przyjaciel, ale twój kolega Sepris ma kłopoty. Myślę, że nawet nie kolega. Ale dobra. Kto ma Uważam większe takie kłopoty? podejście. Stepis czy Drustila? Kto ma większe kłopoty? Sepris ewidentnie ma. Już broni z kilku, broczy z kilku, widać, że już spocony jest też cały. Widać, że z trudem zaatakował i widzisz, że Gris już śmiejąc mu się w twarz unika jego ciosów. Dobra. Aha, to sobie zasłoniłem, fajnie. Ja musisz bardziej na ukos tam przejść między trolla a ten, bo to jak ściana jakby jest. No dobra. Skoro pan, szanowny... Znowu gość, 2 na 1. Bo jeden sobie nie radzi. Ale to będzie dalej agresywnie, bo zepsuli mi jawczurkę. To nie jest powód do śmiania. 14 wchodzi. W Griza? No. To tak, trafiasz. Znaczy to jest rzut na trafienie, tak? To ja jeszcze sobie Możesz rzucę. unikać. Mogę unikać. 14, dobra. 9, ale nie udało mi się. To rzucasz na obrażenia. Jakiś modyfikator teraz, czy nie? To wpisz. Bo ty masz agresywną postawę, masz, tak? No. To jak Claw Shape'a, to tam na modyfikator 3 wpisz.
Na obrażenia też? Myślałam, że tylko Tak. na atak. Nie, to jest do tego. To jest do obydwu rzeczy, ale daje ci minusy do obrony i Dobra. do obrony. ci Cokolwiek więcej, czy tylko tyle? Bo Tylko nie wiem, tyle. o ile przebiłam jego obronę, dobra. daje. Chyba, że w Close Shape dajesz sobie karmę, bo możesz o tym pamiętać. Na razie 8. 8. 8, on ma pancerza 8. gdzie 5, to otrzymaj obrażenia. W sumie 3, 8, dobra. Po plasterku. Tak, splunął ci pod nogi po prostu. Tfu, 2 na 1 znowu. Patałachy. Co patało? Nikt go nie prosił tutaj. Jeszcze będziesz mi wdzięczny. Troll spogląda się ukosem na szefie, pomóc ci? Krzyczy do swojego szefa Adris. Weź mi zabierz tego skranga sprzed oczu, więc ten troll cię stawia Drusilę. W tym momencie odwraca się do Trickela i będzie atakował Trickela. No, Sukces. zaboli. O, Flip. 13. Wchodzi ci 10 obrażeń. Ile masz? masz pancerza żadnego? Nie, Nie? ma. Dlaczego? Czy ma Nie. 3? Ma 3 pancerza, bo weszło mu 10. Jezu, czemu taką beznadziejną zbroję jej dałeś? Sama sobie wzięła. Nie brałam żadnej zbroi. Musiałaś brać, jak tworzyliśmy postać. W każdym A, razie trudno tak, było. raz mi weszła rana w tym momencie. To ci tak, no to obniża ci to testy wszystkie o 1 stopień. A to z automatu liczę. Tak, to z automatu liczy. Więc nagle odwróciłeś się plecami do trolla, który dziabnął cię po prostu sztyletem gdzieś pod żebro od tyłu. Zaraz szefie się go pozbędę. I w tym momencie jest Fyrik, który widzi, że coś tam się za ścianą dzieje niedobrego. Fyrik musi się dobrze ruszyć. Tak, przejść sobie po ciałkach, tak? Na ściemę i... Czyli co, został ten? Czy nie, jeszcze jest ten? Dwóch. Został troll i Gris, który dla ciebie jest, no, z walką toczy walkę z Trickelem i z Seprisem jednocześnie. No, ale to jest ten Drunken, tak. Tak. No to w niego, no. I trafiasz. Jednak strzelanie czarami dla ciebie jest całkiem... Prawda, całkiem leci. Jest O, i akurat nieprzytomny. zadbaliśmy kogoś żywcem. Pięknie. Nieprzytomny. Idealny strzał. Okej, ten jest Obiecał, że nieprzytomny. zaraz zabierze z kranga, po czym padł. Tutaj nagle ten... Co chcecie ze mną zrobić, wrzeszczy w tym momencie Gris? Może się jakoś dogadamy? Wybieraj. Śmierć albo rozmowa z Torgakiem. Drusilla... Czekaj, ja sobie rzucę za Drusilę, czy ona teraz chce już rozmawiać, czy jednak nie? 1-3 nie chce, 4-6 chce. Poddaj się, Gris, odprowadzimy cię do Torgaka i on się tobą zajmie i zdecyduje, co dalej z tobą robić. Gris tak stoi i się rozgląda, widzi, że wszyscy jego kompanii nie żyją, zostaliście Nie tylko wy. kompanii. I byli kontrahenci również nie żyją. I tak się rozgląda. Drusilla, dajesz słowo? Skończmy to na dzisiaj. Mam zniszczone ciuchy i bardzo chciałabym się czegoś napić. Nie zabijajcie go, odprowadzimy go do Torgaka. Nagroda i tak będzie wasza. No dobrze, dlatego dałem mu wybór. Śmierć albo rozmowa z Torgakiem. Prosto. Dodatkowo To masz Gris. jednego nieprzytomnego chyba z tego co widzę. Gris w takim razie wkłada miecz z powrotem do pochwy. Najlepiej odepnij ją. Drusilla podchodzi do niego i on oddaje mu jej miecz. Łącznie z tym. Łącznie z pochwą. No dobra, więc na tym się kończy dzisiejsza walka. I kawalkadą trochę poobijanych postaci. Trickel, musisz trzymać Flasha z daleka od Griza, bo widzisz po zwierzaku, że ma dużą ochotę na to, żeby zatopić zęby. Zarówno w nim, jak i w nieprzytomnym trollu. Daje mu zatopić zęby w martwym trollu. Więc Flash tam po prostu wgryza się gdzieś w jakiś odsłonięty fragment ciała, odrywa kawał mięcha i po prostu wychodzi za wami i po prostu iść tam próbując pogryźć sobie po prostu kawałek Niesie trolla. nóżkę. On po prostu niesie łydkę w tym momencie. No, bo Jak daję, nie. no kawałek łydki, jednak trolle to są wielkie skurczybyki, więc... Aha, Zemma jeszcze tak spogląda się na was. nie widzieli. Drusilla i spogląda się na dziurę. Musimy sprawdzić, gdzie ona jest. Albo dowiedzieć się od niego, gdzie ona jest. I wskazuje na Griza. Griz wzrusza tylko ramionami. Pewnie tam! I wskazuje na dziurę. Nie wiem, co z nimi robią. Zresztą nie obchodzi mnie to. Trickle tak zajrzał przez tą dziurę. Co tam właściwie widać? Momencik. Kiedy zaglądasz przez dziurę, to widzisz piwnicę, coś w rodzaju piwnicy rozwalonej, na której podłodze narysowany jest krąg z jakimiś dziwnymi symbolami. W środku tego kręgu w otoczeniu dopalających się świec leży ciało starszej kobiety. Najprawdopodobniej Zemmy. Drusilla! Ona zjawia się obok ciebie. No, No. Spogląda tak tylko tam. wskazał pyskiem w tamtą stronę. ktoś pomoże mi ją wyciągnąć i zeskakuje w dziurę tam na dół. No pewnie pomożemy ogólnie, no. I tak, ja schodzę. Znaczy tam No. trzeba
zeskoczyć właściwie trzeba, bo tam nie ma jako takiego zejścia. No to siup. Obsydianie jest zeskoczył głęboko? do dziury. Głęboko tak. tam jest. Ze 2,5 metra. Ja rozglądam się, czegoś tutaj nie ma, co można by użyć jako chociaż quasi-lino. Tylko tak, jeśli obsydianin tam zeskoczy w dół, no to No quasi to tak. wtedy Ale jak to ma 2,5 Ale kto metra, a może ja mam tam 2,3 metra, to ja się po prostu łapię rękami za krawędź i i się wciągasz się. spuszczam i robię lekkie puf w dół. A umiesz się podciągnąć? A tym się zmartwimy. Wiesz, to się czegoś zasięgnie, znaczy się podciągniesz. Ile masz udźwigu? Zobaczymy. O, pytanie do obsydianina, ile ma udźwigu? No ja zadam pytanie inaczej, w związku z tym, że jest późna pora, czy to jest istotne? Nie czy, jest istotne. Czy ich wspólnie powiemy, że jej pomagamy, to się uda. Wydobywacie ciało Zemmy ze środka. Ona, Drusilla, przewiesza ją sobie przez ramię i idziecie. Wracacie do przyczółka. Faktycznie chcecie odstawić razem z Drusillą tego Griza razem z Trollem do Torgaka? Tak. No czemu Nie nie? ma problemu. Dobrze, to żeby już przewinąć do przodu, to odstawiliście o świcie jeńców do siedziby Torgaka. Nawet się pofatygował osobiście, żeby zejść na spotkanie z Drusillą. Jakby byliście świadkami tego, jak się przywitał z nią dosyć serdecznie. Pokrótce przedstawiła sytuację, wasz udział w całej sprawie. Torgak oczywiście zgodził się wypłacić zgodnie z umową po 250 srebrników na głowę i nawet dorzucił wam jeszcze do tego 50 srebrników za to, że przyprowadziliście Griza żywego. Stwierdził, że już sobie z nim tam poważnie porozmawia. Jest też w ramach bonusu też zaoferował usługi medyczne mające pomóc wam wyleczyć się z poniesionych obrażeń. Bardzo chętnie. I zaproponował, żebyście jeszcze trochę pobyli w przyczółku, może znajdzie dla was jakieś zajęcie, skoro tak dobrze się sprawiliście. Co wy na to? Ja jestem chętny. Czemu nie? Jakby, skoro tutaj dobra praca się wreszcie znalazła, to my z Flashem z miłą chęcią jeszcze parę osób sklepiemy. Jeszcze pytanie odnośnie Heurusa, bo ewidentnie jednym z tych żywotrupów bez ręki był Heurus, ork, że takim jakby gwoli jakiegoś flesza z powrotem do tego momentu. Czy zostawiacie go tak po prostu jak leżał, czy... Nie transportujemy ciała, ale następnego dnia myślę, że Egilowi... Bo Egil tam mówił, że on miał pierścień przy sobie. No tak, no dlatego to sprawdzamy, czy jak ma tą pierścień, to bierzemy pierścień, bo on chciał pierścień uzyskać, nie? Ciało Tak, go nie interesowało, z tego co pamiętam. Do Egila też informacje o przemienieniu Heurusa w Tak, no pewnie żywotrupa i potem jak załatwimy Torgaka, odpoczniemy, to pójdziemy też do Egila. oddając pierścień Egilowi, to za pierścień też Egil proponuje 100 srebrników Na zapłaty. Nie, no po prostu 100 srebrników, aż taki. To jak to podzielimy na 3? To 102. 120. Niech będzie 120, wtedy będziecie mieli po 40. No. I finalnie za zakończenie tej przygody dostajecie po 350 punktów legend na łebkę. Jeszcze raz jakbyś mógł powtórzyć, ile? 350 punktów legend. Okej. Gdzie one są wpisywane? Macie też +1 do stosunków z Torgakiem, +1 do stosunków z najsilniejszym ramieniem, takiej reputacji wewnętrznej, przyczółkowej. Ej, serio, gdzie się wpisuje? Karen. 350, tak? 350. To tak, 350 do 350. Jeszcze o Arcianę gładkoskórą jeszcze mam pytanie, czy w ogóle szukacie z nią jakiegoś kontaktu, czy olewacie sobie ten temat? Oczywiście, Ja że bym nie. olał. Ojej, Ja no. bym olał, bo w tym momencie Torgak dał nam jakąś robotę, jesteśmy z nim bardziej wzmówieni, a Gładkoskóra chciała obalić Torgaka, więc tutaj akurat bym temat totalnie olał. Powiem tak, jeżeli ona mnie zaczepi gdzieś, to ja się wygadam. Oczywiście za przysługę, albo za forsę, albo za inne rzeczy. A Torgakowi i Drusilli wspominacie w ogóle o kontaktach z Stowarzyszeniem Niezrzeszonych Odkrywców, czy też sobie zachowujecie to dla siebie? No jak nie pytali, to nie. Okej, dobra. A Egilowi, jak oddawaliście pierścień, czy wspominaliście w jakich okolicznościach i że czy Gris był w to zamieszany, czy też omijacie ten temat? Powiedziała. Akurat Egilowi bym powiedziała. Powiem tak, mi wszystko jedno. Znaczy, powiem tak, ja osobiście jako Sepris to wierzę, że jeżeli ktoś mnie nie pyta wprost, no to ja tylko mówię, co się wydarzyło, jakby nie jestem jakimś tam, nie wiem, opowiadaczem, że muszę każdy szczegół im powiedzieć, nie? Więc to co trzeba, mówię. Czyli No. każdy z czego to może też nie, ale faktycznie pokrótce, że to był Gris, że robił to potajemnie i dla kogo robił to myślę, że warto powiedzieć. No co na pewno i jak. warto powiedzieć, że był zamieszany w tą podwójnie rodzoną, że na cały czas coś tutaj działa, nie?
Tak, że ona tutaj dalej próbuje swoją armię stworzyć, więc myślę, że zbrojne ramię lepiej, żeby to wiedziało. To ten Egil wam podziękował za te informacje i stwierdził, że będzie musiał chyba przeprowadzić jakieś rozmowy z Torgakiem i prawodzierżcami Lostera oraz innymi kompaniami, żeby jakby zareagować jakoś na tę sytuację, bo problem zaczyna robić się poważny. Dobra, moi drodzy, to w tym miejscu będziemy kończyć dzisiejszą sesję, bo już prawie północ. Jakieś uwagi na podsumowanie? Ej, musimy- Tak. Jak to w Earthdownie, nie? Dużo NPC-ów, nie? Nie, myślę, że musimy z tobą poćwiczyć jakieś walki, żeby też zaznaczanie przeciwników, to wszystko szło sprawnie i żeby nie było kmienia, dlaczego coś nie działa i dlaczego wszyscy przeciwnicy padli, jak miał paść jeden. To akurat muszę pamiętać o tym, żeby rozdzielać te, a najgorzej, że jak się rzuci tokeny na scenę i się zmieni sceny i się wróci do tej sceny, to te jakby opcje przypisywania tokenów do aktorów zwracają do ustawień fabrycznych i trzeba to z powrotem przestawiać, zanim się walka zacznie, bo potem jakieś tokeny takich minionów, które są powtarzalne, to potem wszystkie jednakowo obrywają, jak się tego nie pamięta, ale akurat przy waszych postaciach to nie ma znaczenia, bo to wszystkie te obrażenia i rany będziecie sobie mogli w downtime wyczyścić, jeżeli będziecie chcieli kontynuować przygodę tymi postaciami, no i ja sobie mogę gdzieś tam w wolnym czasie przygotować kolejną opcję jakiejś pracy w przyczółku, tak. Ja proponuję pozwolić ewentualnie naszym Obsydianowi, Skrangowi ewentualnie przemyśleć niektóre rzeczy, które wybrali przy robieniu postaci, po prostu Tak, tego ja przerobić. to przeglądam. Ja w ogóle na przykład zauważyłam, że przeglądając kartę, że Żuraw mi zaznaczył język obsydiański, a nie skrangowy i miałam dużo pytań do tego faktu. Ale myśmy tą kartę robili razem, więc... Ale robiliśmy ją na takiej zasadzie, że porolowałam statystyki, wybrałam co chcę do używania i na tym mi się skończyło. Jakby języków nie robiłam, albo ty mnie tylko o nie pytałeś chyba. Nie masz obsydiańskiego zaznaczony, masz skrangowy, bo patrz... Skrangowy masz. No. Ja masz... literalnie wrzuciłam wam screena na to, co widzę w karcie. Bo to nie, oznaczenie nie jest po prawej stronie, tylko po lewej języka, więc na to Tak. nie patrz. No. Dobrze, jak masz zaznaczone. obsydiański, Masz to byś miała zaraz czytanie i skrangowe. na lewo od obsydiańskiego byś miała zaznaczone, to byś miała obsydiański. Masz Dobra. skrangowy. Skrangowy w mowie, bo nie masz w piśmie, masz krasnoludzki w mowie i w piśmie. To też jest głupie, no ale dobrze. No jest głupie, ale tak jest. No nie jest głupie. Znaczy, być może w tej edycji to jest troszeczkę już takie trącące myszką i być może to trzeba by zmienić, ale generalnie o tyle to jest mądre, ponieważ w KR-ach, w związku z tym, że czytano tam księgę tą krasnoludzką, to ona była po krasnoludzku, więc de facto to jest wiodący język Barsawii, krasnoludzki, nie skrangowy. Wiem. No. No ale to wciąż nie Ale znam w pełni swojego własnego rodowitego języka. Ale mogłaś, tylko musiałaś po prostu wybrać jeden z punktów umiejętności, trzeba było przeznaczyć na język. No, to takie naleciałości To jest taka z oldschoolowych RPGów. Te. Zresztą w Warhammerze jest podobnie, bo tam w ogóle można być analfabetą, tak? Tak, No, ale to- Warhammer jednak Jak to w fazie średniowieczu. Jak to w fazie średniowieczu. Lenka, jakieś uwagi, przemyślenia? Ja się zastanawiam, czy ja umiem w Obsydian. I tak ale to... Czy jak w Obsydian, jak w no, Obsydian, muszę- ale postaci magiczne są dosyć ciężkie do prowadzenia. No, Bo tak. jednak jak jesteś magiczną postacią, to jednak musisz się skupiać na czarach i rzucaniu czarów przede wszystkim. I sam wybór czarów jest też taki. No, Bo miałaś jeden fajny czar na drugim kręgu, tylko w ogóle go w matrycy nie miałaś. Bo to oślepienie było na przykład fajne. aha. Możesz Można sobie wtedy bossa oślepić jeden i już jest pocisk, łatwiej. jeden pocisk No. sobie wymienić na przykład jakiś inny czar, nie? Aha. Tylko nie wiem, czy ten czar masz akurat, czy masz oślepienie w swoich czarach. Masz, Na kręgu Mam. drugim. no ale nie ma w swojej księdze czarów, wiesz? Blindness ma, no faktycznie ma, tylko że czekaj, czy czar z kręgu drugiego można na pierwszym kręgu rzucać? Właśnie tego nie pamiętam. Mi się wydaje, A że to chyba nie można. Może rzucać chyba czary od swojego kręgu i niżej. Być może. O ile Może dobrze matryca pamiętam. trzeba mieć rozwinięta? Nie pamiętam teraz. Też tego nie pamiętam. musisz No. być na kręgu drugim, żeby rzucać. Możesz sobie wykupić wcześniej albo zdobyć czar, ale żeby go mieć nauczonego, ale nie możesz go używać, dopóki nie No, na masz przykład kręgu. naszemu magowi to na pewno bym dał umiejętność. Znaczy to jest ten, iluzjonista właściwie bardziej. No tak, ale bez sensu Battle Shouta
wzięła. Danger Sense, no okej. Ale trzeba było sobie wziąć chociaż, nie wiem, ile ma tam? Zręczność ma 9, no to stopień. No tak chociaż na 2 na przykład, albo na 3 najlepiej. No coś tam do melee weapon, żeby mieć w razie czego na przykład, nie? Bo nie wiem, czy chyba, że jest talent, można wykupić później. Jako opcjonalne być może ma. Iluzjonista. Broń. Nie ma. No to niestety, to czarodziejki są. Czarodzieje muszą stać w drugiej linii i walić boltami. Ale dobra, to Dobra. postać przemyślimy po prostu na następne, bo to Trikala bym wróciła, o ile Bledyn mnie nie zamorduje. Znaczy, to nie, ja cię nie zamorduję, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest trochę takie za bardzo zero-jedynkowe, bo to, że ja się przekomarzam z Trikelem, nie znaczy, że moja postać go nie lubi po prostu, tak? A mam wrażenie, że w drugą stronę jest odwrotnie, więc... Nie, ja się to jak najbardziej zgadzam, tylko w Trikal Więc przyznaję, że na dzisiejszej sesji w pewnym momencie już mnie zaczęło to irytować, to przyznaję. Okej. Ale sobie Okej. siedzicie w karczmie, sobie wyjaśniacie ewentualne późniejsze problemy przy kufelku. Gazeci sobie niczego nie wyjaśniają. Tylko idą na piwo ewentualnie. No to No, to jest tak, że ja też nie mam jeszcze twojego balansu, gdzie mogę przesadzić, gdzie nie. Dla mnie to też było przekomarzanie dalej. Znaczy dla mnie o tyle tutaj było to trochę wypicie ze mnie z Red Bull w związku z tym, że jakby nawet jak Cyprisa nie było w scenie, to i tak miał rypaną dupę, że tak powiem. O to chodziło. I nawet, nie w tym sensie nawet jak cię Żuraw pytał, że to nie kolega, nie? Rozumiesz? Ja na przykład jak grałem z taką postacią, bym powiedział Żurawie, tak, to jest mój kolega, mu pomogę, ale bym z jakiejś głupitek zwalnął w grze po prostu, nie? Dlatego tutaj miałem dysonans, nie? O co chodzi? Ja byłam bardziej into charakter w tym momencie. To była odpowiedź z perspektywy postaci. Okay. No i zobaczymy, kiedy Żuraw przygotuje, pewnie za kilka tygodni, jak nie miesięcy. no jeszcze wiesz, Warhammera chciałem też odpalić. No więc właśnie, to... jeszcze Warhammera, czyli do zobaczenia za kwartał. No spoczko, ja też Nie no, teraz mam te kompendium, mam gotowych NPC-ów, mapki, takie jakie były w tych przygodach, więc tutaj mam o tyle roboty mniej, że nie muszę tego klepać ręcznie, więc tylko sobie treść przygody przyswoić i właściwie mogę lecieć. Nie? Spoko, no ja generalnie tylko mam ewentualnie prośbę, że jeżeli przygoda jest taka jak była pierwsza, to żeby coś tak podkręcić trochę bardziej airdownowo, bo ja mam w tych przygodach wrażenie, że teraz było o tyle fajnie, że byli ci żywotrupi, nagle pojawiła się ta podwójnie urodzona i coś tam się pojawiło z loru Barsawi czy tam Airdowna w ogóle, ale tak to na przykład do pierwszej sesji to w ogóle miałem wrażenie na połowie tej, znaczy tam tej pierwszej sesji, co mieliśmy do tej drugiej przygody też, że gram de facto w fantazjaka i to się niczym nie różni, jakbym grał na przykład w zapomnianych krainach, tak naprawdę, Dedeki tak de facto, nie? To mi tego, trochę mi brakuje Airdowna w Airdownie generalnie, nie? No, te przygody są takie dziwne, ale z kolejnego odcinka na kolejny odcinek one jednak tam coraz głębiej sięgały do tego loru. No nie? właśnie mówię, że końcówka była okej, tylko tak, no mówię, tak nie wiem, ten człowiek to tak mi kurde średnio pasuje. Nie wiem, coś jest z nim nie tak, jakoś mam wrażenie, takie zrobili fantazy miasto, ale takie jakieś, nic się tam nie dzieje. Jakieś nagle polityczne rzeczy wyszły. No, jakoś tak chcieli przedstawić też wątek polityczny, widzę tutaj. No tak, nie wiem, ja nigdy ten wątek polityczny jakoś mnie tam nie bawił. W Airdownie zawsze ewentualnie tylko na zasadzie Terra, jako taka siła gdzieś zewnętrzna, która zagraża Barsawi, oprócz horrorów, to było fajne. Jakbyście dobrnęli do 4. kręgu, to teoretycznie mógłbym się pokusić o poprowadzenie pustych tronów, ale one się znowu dzieją po drugim końcu Barsawi, bo Wiopos, więc zaczynają się więc trochę... W tym tempie to do 4. kręgu szybko nie dojdziemy, chciałem ci powiedzieć. No nie no, jakieś punkty legend już są nazbierane, nie? 500! Co to jest? Na Okej. 4. krąg to trzeba mieć około 10 000. No ale daje tak mniej więcej jak te tabelki A ja rozdzielania nie mówię, że źle punktów daje, legend mówię, dają, jak nie? to wygląda niestety w Airdownie, że żeby praktycznie zagrać w końcu postacią na 4. poziomie, to trzeba dużo zagrać. Serio, chłopaki, ja się też. żegnam, trzymajcie Ja się. staję o Ja 5:30, również. więc nara. Dobra, pa. Cześć. Dzięki bardzo, hej. W ogóle zapraszam do pofollowowania mojego Twitcha przy okazji. Więc chciałem życzyć dobrej nocki i pozdrawiam wszystkich na czacie zgromadzonych, którzy jeszcze wysiedzieli do tego czasu. Gilderita pozdrawiam i całą resztę też pozdrawiam. I życzę dobrej nocy, do zobaczyska i papateczki. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.